then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, no loss. 13 grudnia gala Silesian MMA 24. Wracamy do zawiercia po kapitalnej gali, a całe wydarzenie, cały event dla Państwa będzie komentował Jakub Szysiak i Mateusz Marszałek. zanim zaczniemy do omawiania walk na Silesian, mamy dzisiaj 10 kapitalnych pojedynków w różnych formułach. Porozmawiamy sobie może o ostatniej gali MMA Attack 6 w Będzinie. Jak właśnie skomentowałbyś pojedynki, Mateusz, bo tam dwóch Twoich kolegów klubowych wygrało starcie, to chyba szczęśliwa gala dla Ciebie. Tak, szczęśliwa to w 100%, natomiast wiesz co, ja bym tutaj bardziej chyba ocenił w ogóle nie walki, a event, bo naprawdę gala stała na najwyższym poziomie organizacyjnie, walki też były bardzo dobre, bardzo mocne. Oczywiście było kilka, powiedzmy, niefartownych. Tutaj mam Tak. na myśli walkę Sonika z I Kornika Darolwem. z Chorobakiem. Dokładnie. Każdy chyba myślał, że te walki gdzieś tam, powiedzmy, potoczą się troszeczkę inaczej. Natomiast tutaj, podsumowując, naprawdę cały event w 100% udany. Przynajmniej w mojej ocenie. Jak się właśnie odnalazłeś w takiej typowo reporterskiej roli, bo robiłeś kilka wywiadów, taka nowa rzecz chyba dla Ciebie, prawda? No tak, wiesz co, no ja nie ukrywam, że lubię to robić, natomiast gdzieś tam są to moje początki. Lubię też wyzwania, to na pewno było dla mnie ogromne wyzwanie, także po prostu czekam na więcej takich okazji. Zresztą kolejny raz macie możliwość oglądać mnie tutaj i posłuchać troszeczkę po stronie komentatorskiej. Mam nadzieję, że każdy będzie zadowolony. Tak jest, jeszcze miałeś debiut na gali VIP właśnie, więc tutaj możesz nam widzom albo ogólnie zawodnikom powiedzieć, jak sobie poradzić z tym stresem wejścia do klatki i żeby właśnie nie myśleć i przełożyć to na właśnie umiejętności, które się wytworzyło na macie. Czy wiesz co, powiem Ci tak, w mojej ocenie stres poniekąd jest potrzebny, bo to jest oznaka, musi że być. tak, że wtedy nam zależy. Natomiast ja osobiście troszeczkę ten stres przekuwałem w agresję wewnętrzną. I to była chyba najlepsza droga do sukcesu, bo walkę udało mi się wygrać. No i może dodatkowo pomyśleć sobie, że tak naprawdę poniekąd wychodzimy na sparring. Na jaki pojedynek podczas dzisiejszej gali Ty, Mateusz, najbardziej czekasz? Nie ukrywam, że chyba najbardziej czekam na walkę, oczywiście zawsze, Patryka Nikla. To jest Weteran, prawdziwy weteran. weteran gali Silesian MMA. Ja tego chłopaka porównałbym do czołgu. Tak. On Wychodzi, wchodzi, nie kalkuluje. rozjeżdża, jest naprawdę niemożliwy. Zresztą na ostatniej edycji Silesian MMA wygrał swoją walkę naprawdę z mocnym... Dominikiem Parolem. Dokładnie. Wygrał Unique Fight Club. Tu zgadza się. Wygrał tą walkę w bardzo dobrym stylu. Ogólnie walka była mega wyrównana, także cieszyła oko. I kolejną walką na pewno, którą chętnie zobaczę, no to muszę to powiedzieć, jest to walka Mareczka z Tak. Grzegorzem Czajkowskim. Grzegorz Czajkowski... Leciutki freak fight może, ale około sportowa waleczka? Nie, Grzegorz Czajkowski to jest... Znaczy Grzegorz Czajkowski, tak, Tak. ale Mareczek... Znaczy ma waleczki, ale no... Tak, no to jest, powiedzmy, aspiruje do freak fightów, natomiast Grzegorz Czajkowski jest tutaj w 100% sportowcem z krwi i kości. Liczę, że chłopaki dadzą mocny pojedynek, bo odbywa się on w formule K1. W małych rękawicach. Tak, i trzeba tu podkreślić, że i jednego, i drugiego chłopaka tak naprawdę, z tego co się orientuję, nie jest to ta bazowa formuła, nie? Tak, Grzegorz Czajkowski w MMA. Ale dobra, przejdziemy już do omawiania karty walk. Mamy dzisiaj 10 właśnie pojedynków. Pierwsza walka w K1 do 77 kg. Dawid Płoszajc, Małpka Zawiercie, to będzie jego debiut na Silesianie, a Mateusza Spałę z Kolasa Warriors Team kojarzymy z gali VIP. Właśnie on tam miał 2 pojedynki, 2 razy przegrał. Być może dzisiaj przełamie tą szalę i w końcu wygra. Miejmy nadzieję, gdzieś tam przydałoby mu się, nie ma co ukrywać, ta wygrana, żeby odbudować się, dostać tego wiatru w skrzydła.
No ale ja zawsze wyznaję zasadę po prostu niech wygra lepszy. Druga walka właśnie również K1 do 60 kg. Wcześniej wspomniany Marek Franek z Kaczmarek Team kontra Grzegorz Czajkowski Olympus Fight Club. To będzie walka w małych rękawicach. Jak Grzegorza Czajkowskiego pamiętam z walki z twoim kolegą klubowym, z Michałem Podsiadło, zgadza Tak, się. on przegrał tą walkę, ale pojedynek był kapitalny i ciekawe właśnie, jak Marek Franek przy takiej dużej publice się dzisiaj zaprezentuje. Wiesz co, no widziałem walkę Grzesia Czajkowskiego z Michałem Podsiadło. Gdzieś tam jeszcze, no, powiedzmy, że przyglądałem mu się niejednokrotnie. Nie wiem, jak bije się Mareczek, nie będę tutaj ukrywał, natomiast wiem, że Grzesiu to jest taki, mam nadzieję, że nie obrazi się za te sformułowanie, ale jest to mały harpagan. On wejdzie ostro i to naprawdę wydaje mi się, że może być, pomimo ich młodego wieku, ostra bitka. Trzecia walka i po raz pierwszy MMA do 66 kg. Dawid Błąkała, Showtime Bielsko-Biała kontra Marek Karnaś, Czarny Smok, Władysław Śląski. I to jest walka dwóch debiutantów na Silesian MMA. Jak myślisz, Mateusz, to może jakaś decyzja, czy jakieś skończenie? Zobaczymy. Wiesz co, ciężko jest w ogóle powiedzieć, no nie wiemy, czego możemy się po nich spodziewać. Natomiast coś moje przeczucie mi mówi, że druga runda knockout. Tak jest. Walka numer 4, boks 90 kg. Oskar Gaworecki ze sportowe Zasanie i Kamil Bargieł z Olympus Fight Club. Oskar Gaworecki też debiutuje na Silesianie, więc dużo debiutów dzisiaj, a Kamil Bargieł znany właśnie z walk na Gali VIP. Walczy pomagaj. Tak, dokładnie. Swoją ostatnią walkę na Gali VIP, z tego co pamiętam, to wygrał. Pokazał się tam z dobrej strony, więc tutaj jeśli miałbym kogoś obstawiać, to inaczej. Walka na pewno potrwa cały dystans. Decyzja. Decyzja dokładnie, ale chyba na korzyść właśnie Kamila. Potem będzie licytacja i następnie przechodzimy do semi-pro MMA. Szymon Liszka, Maximus Myślenice. To też będzie kolejny debiut. Xavery na Dolny Animal z Zawiercie. Lokalny właśnie bohater, który ostatnio się kapitalnie pokazał i wysokim kopnięciem podłączył rywala i później go skończył na ziemi w efektowny sposób. Tak, no notabene trzeba nadmienić. Tutaj oczywiście dla Xaverego wielkie brawa, bo to co zrobił w tej walce, no czapki z głów, natomiast pokonał on w bardzo dobrym stylu mojego byłego przeciwnika również, Kamila Wiśniowskiego. I to bodajże, Xavery, jeśli się mylę, to mnie oczywiście w razie czego popraw na Instagramie, ale 20 sekund to trwało? Możliwe, bardzo szybko, bardzo szybko. 20 chyba 4 sekundy. Jeden z Jakoś szybszych tak. nokautów w ogóle chyba w historii Gali VIP, jak dobrze pamiętam. No, bardzo prawdopodobne. Nie wiem, czy jeden z rekordów też nie należy do Patryka Nikela. Możliwe, tak. Kolejna walka w semi-pro MMA. Szymon Liszka, Maximus Myślenice również. A nie, przepraszam, to było przed chwilą. Kolejna walka to jest boks 82 kg. Wojciech Lekuń, Wściekłe Pięści Węża kontra Sergiusz Nowiński, Animal Zawiercie. Sergiusza Nowińskiego kojarzymy z Gali VIP. Wojciech będzie debiutował, ale będzie to pojedynek młodości z doświadczeniem. Tak, no i przede wszystkim tutaj Sergiusz walczy w swoim terenie, więc ja myślę, że kibice dadzą mu na pewno wiatrów w żagle. Tak jest, lecimy dalej. Walka K1 77 kg. Miłosz Odziomek, Wataha Młaj Skoczów i Damian Górski, Animal Zawiercie, kolejny lokalny bohater, ale tutaj mi się wydaje, panowie pójdą ogniem piekielnym od początku i możemy zobaczyć jakieś efektowne skończenie. Tak, no wiesz co, to jest kawał dwóch dużych chłopów, którzy nie będą kalkulować i tak naprawdę poniekąd na to liczę. Kolejny pojedynek MMA Pro 80 kg. Kamil Lamczyk, aka Champion. To jest również debiutant w Silesianie. I Remigiusz Rzemieniewski, Showtime Bielsko-Biała. On powraca po 2 latach. Ostatnio wygrał na Silesian MMA 10. I ciekawe właśnie, czy będzie ta rdza ringowa, czy jednak wróci Remigiusz Rambo w dobrym stylu. Znaczy ja myślę, że wróci w dobrym stylu, bo jest on cały czas w ciągu treningowym. Ostatnio też mieliśmy go przyjemność spotkać na gali właśnie MMA, tak, bo był w narożniku Patryka Chrobaka. Patryka również oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Kurczę, no ciężko mi tutaj w ogóle, że tak powiem, Docenić. wyłonić powiedzmy jakiegoś faworyta. Więc nie będę strzelał. O, tak to podsumujmy.
Następnie kolejna licytacja i koncert Moniki Kliś, a później main event gali Sławomir Pachny z Wataha Skoczów, Beresterker z Team Bielsko-Biała i Patryk Nikel, czempion Katowice. Oczywiście to jest walka w K1 do 75 kg. Patryk Nikel, prawdziwy weteran, można powiedzieć gwiazda właśnie Silesianów, MMA, Atak i właśnie VIP, ale Sławomir Pachny również jest znany tutaj na śląskiej scenie i ta walka będzie na pewno mocna. No, słuchaj, no, jakby to powiedział pan Mariusz Pudzianowski, żaden z tych chłopaków tanio skóry nie sprzeda. To I- będzie naprawdę tak. bardzo, ale to bardzo mocna bitka. I zgrabnie przechodzimy do main eventu dzisiejszej gali. Kacper Sochacki z Unique Fight Club, to jest oczywiście trenerem w tym klubie, będzie kapitalnie przygotowany, to jest MMA 93 kg, a jego rywalem będzie prawdziwy weteran polskiej sceny MMA Jarosław Lech, Animal Zawiercie, lokalny właśnie bohater, ale to jest naprawdę chyba najbardziej doświadczony zawodnik podczas dzisiejszego eventu, walki na Babilonie, na Fenie, był mistrzem LFA. I jeszcze był się między innymi z byłym zawodnikiem UFC Breezem, prawda? Prawda, zgadzam się z tobą w 100%, natomiast jeden jak i drugi już niejednokrotnie walczyli na gali Silesian MMA. Każdy z nich gdzieś ma swoje spore doświadczenie ogólnie w walkach, więc tu w żaden sposób nie jestem w stanie wyłonić zwycięzcy. I omówiliśmy wszystkie walki podczas dzisiejszej gali. Wchodźcie wykupujcie dostęp pay-per-view do gali silesian.ppv/stream.pl. Pierwsza walka jest darmowa na YouTubie i na Facebooku kolejne walki już w systemie pay-per-view. Ja nie mogę się doczekać, Mateusz chyba tak samo i możemy śmiało rozpoczynać. Silesian MMA 24. Zaczynajmy show. Tak jest. Dobry wieczór, Zawiercie, dobry wieczór, widzowie. Już za moment rozpoczynamy emocje podczas ostatniej w 2025 roku gali Silesian MMA. Przed nami z samego serca Zawiercia gala Silesian MMA 24 i 10 elektryzujących pojedynków w różnych formułach. Kończymy rok w Zawierciu, czekamy na ogromne emocje. Przed nami pojedynki w boksie, w K1 i oczywiście w MMA. 10 starć, które na pewno dostarczą naszym widzom tutaj zgromadzonym w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu oraz naszych widzów, którzy teraz oglądają nas za pośrednictwem otwartego pasma, ale już za moment przeskoczą na płatny system pay-per-view. Ja nazywam się Karol Garncarz, KG13 i jestem bardzo zaszczycony, by móc dzisiaj być dla was głosem gali Silesian MMA 24. Halo Zawiercie, pokażcie, że jesteście i czekacie na ogromne emocje dziś podczas Silesian MMA 24. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. Kibice zgromadzeni są już w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. Możemy więc zaczynać emocje. Przed nami prezentacja zawodników, czyli wszystkich fighterów, którzy tutaj w tej okrągłej klatce Silesian MMA zostawią dzisiaj zdrowie, zostawią dzisiaj pot, ale wam dostarczą ogromnych emocji. Rozpoczynamy więc prezentację karty tych 10 pojedynków gali Silesian MMA 24. Jako pierwszego przywitajcie reprezentanta klubu Małpka Zawiercie, Dawid Płoszaj. I jego rywalem z klubu Kolasa Warriors Team, Mateusz Spała! Kolejny duet prosto z Torunia. Jako pierwszy zapraszam Marek Franek! Jego rywalem z klubu Olympus Fight Club, Grzegorz Czajkowski.
Showtime Bielsko-Biała, Dawid Błąkała. Czarny Smok, Wodzisław Śląski, Marek Karnas. Z klubu Sportowe Zasanie, Oskar Gaworecki. Jego rywal Olympus Fight Club. Przywitajcie, Kamil Bargieł. A w walce numer 5 zmierzą się jako pierwszy z klubu MM Maximus Myślenice Szymon Liszka. Jego rywal prosto z klubu Animals, Zawiercie Ksawery Nadolny. Walka numer 6 z klubu Wściekłe Pięści Węża. Przywitajcie, przed wami Wojciech Lechoń. Jego rywalem z klubu Animals Zawiercie będzie Sergiusz Nowiński. Walka numer 7 z klubu Wataha Muay Thai Skoczów, Miłosz Odziomek. Jego przeciwnikiem z klubu Animals Zawiercie będzie Damian Górski. Pojedynek numer 8 na dzisiejszej karcie Silesian MMA 24. I jako pierwszego zapraszam z klubu AK Champion Głogów Małopolski, Kamil Lamczyk. Jego przeciwnikiem z klubu Showtime Bielsko-Biała, Remigiusz Rambo Rzemieniewski. Pora na co-main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta klubu Wataha Muay Thai Skoczów oraz Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Przywitajcie w klatce Sławomir Pachny. Jego rywalem doskonale znany publiczności Silesian MMA, reprezentant klubu Champion Katowice, Patryk Nikel. Pora więc na starcie
starcie wieczoru main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24. Jako pierwszego z klubu Unique Fight Club zapraszam. Przywitajcie Kacper Sochacki! A jego rywalem walczący przed swoją publicznością z klubu Animals Zawiercie Jarosław Lech! Mamy już wszystkich fighterów, 10 dzisiejszych pojedynków gali Silesian MMA 24. Halo Zawiercie, zróbcie dla nich potężny hałas! Dzisiejsze wydarzenie nie mogłoby się odbyć oczywiście, gdyby nie nasi sponsorzy i partnerzy. Organizatorem gali jest Fundacja Wspierania Sportu Silesia Dawid Kurtysiak. Sponsorzy i partnerzy: Miasto Zawiercie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie, Montostal Silesia, Spa Psa, WGN Nieruchomości Zawiercie, Kokus Sushi Myszków, Kawiarnia Trzy Siostry Ice and Coffee, Denar Travel, Chicago Pub and Restaurant, MCaro Auto Detailing, DBX Bushido, Grupa Wolf, Mr. Misiek Barbershop, Zajazd nad Zalewem oraz Ali Nurbagandow. Poznaliśmy kartę dzisiejszej walk, poznaliśmy zawodników, którzy tutaj w klatce Silesian MMA wystąpią dzisiaj przed kibicami zgromadzonymi tutaj w samym sercu Zawiercia oraz przed naszymi widzami, którzy oglądają nas za pośrednictwem na razie transmisji otwartej, a później systemu pay-per-view. Poznaliśmy sponsorów i partnerów dzisiejszego wydarzenia. Zanim przejdziemy więc do walki numer 1, która rozpocznie emocje podczas Silesian MMA 24, zróbcie wielki hałas i przywitajcie przed wami Monika Kliś! Przywitajcie ją brawami! Where I have a good man gone and where are all the gods? Where's the sweet white Hercules to fight the rising gods? Isn't there a wine laid upon a forest steep? Late at night I'm twisted, I'm turning, I'm dreaming of what I need. Hero, I'm holding out for the hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta be fast and he's gotta be fresh from the fight. I need a hero. I'm holding out for the hero till the morning light. He's gonna be sure and he's gonna be soon and he's gonna be larger than life, larger than life. Somewhere after midnight, in my wildest fantasy, someone just beyond my reach, there is someone reaching back for me. Rising yonder from that, I'm rising with the heat. It's gonna take a Superman to sweep me off my feet. I need a hero. I'm holding out for the hero till the end of the night. He's gotta be strong and he's gotta
from the fight. I need a hero. I'm holding up on the hero till the morning light. He's gonna be sure and he's gonna be thumb and he's gonna be larger than life. I need a hero. I'm holding up on the hero till the end of the night. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz zróbcie hałas, wystąpiła przed wami Monika Kliś! A więc myślę, że odpowiednio rozgrzaliśmy się przed tym, co czeka nas tutaj w samym sercu Zawiercia podczas Silesian MMA 24. Jesteśmy więc gotowi na pierwszy pojedynek. Będzie to starcie w formule K1 w limicie wagowym 77 kg. Jako pierwszego do klatki Silesian MMA zapraszam reprezentanta klubu Małpka Zawiercie. Przywitajcie, przed wami Dawid Płoszaj! Chcę coś mieć, to się biorę za robotę. Czarne myśli w końcu przekujemy w złote. Po pracy przyjdzie pora na nagrodę. Dzisiaj kołchos, ale jutro Lanzarote. Po drodze zdarłem podeszwę i gardło, ale będą spływać sumy, coś jakby miały darło. W końcu mam szerszy obraz od Matejki. Wygłodniali to kroje, grube plasterki. Nie muszę kołować po płycie, tak jak Lufthansa. Piękne to życie, choć skurwiała branża. Czekam cierpliwie, aż nadejdzie szansa. Wtedy schodzę balentańca, dawaj do stolika. Jest krzesło, skarbiaka Monika. To przeszłość, zrobimy sos w słoikach. Jak pesto, na zawsze nasza klika. Chuj z resztą, kawior, będziemy jedli kawior. Pracujemy ciężko, kiedy inni się bawią. Kawior. I rozpoczynamy Silesian MMA 24, pierwsza walka K1, 77 kg. Dawid Płoszaj z Małpka Zawiercie podejmie Mateusza Spała z Kolasa Warriors Team. Tak, czekamy na pierwszą walkę. Zobaczymy, co tutaj nam panowie pokażą. Podobne warunki fizyczne, chociaż Mateusz Spała jest wyższy, waga cięższy, Dawid jest Płoszaj. Podobny wiek. Dla Mateusza Spały to będzie, jak dobrze pamiętam, trzeci pojedynek, bo przegrał on przed czasem z Dorianem Jaroszewskim i przegrał decyzją z Jasiem Pilarczykiem, a Dawid Płoszaj prawdopodobnie debiutuje dzisiaj w Silesian MMA na pewno. Pytanie, czy Mateusz Spała wykorzysta te swoje warunki wzrostu, bo ma bodajże chyba 12 cm Tak, jest duża różnica. wzrostu przewagi. Jeśli będzie w stanie to wykorzystać, to ma naprawdę bardzo duże szanse, żeby to wygrać. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że doświadczenie z tego, co się orientuje, ma również większe niż jego przeciwnik. Tak, to będzie już trzecia walka Mateusza Spały. No i czas w końcu zacząć wygrywać. Widzimy w Mirosław narożniku, Jaworski, sędzią tego starcia. tak, a w narożniku Mateusza Spały Mateusz Balko. Tak, oczywiście zawodnik KSW, Tak, brat Denisa Flintstona Górniaka. czekamy oczywiście również na jego debiut w Federacji KSW. Tak, miał się być właśnie z Kauszenem, ale niestety wypadł z walki z powodu kontuzji, ale już wracamy do tego pojedynku. K1, duże rękawice, rozpoczynamy. Obaj panowie chyba troszeczkę zestresowani, ale wcale się nie dziwię. Tak, Mateusz Spała, zielone spodenki. Żółty jego Tak. rywal. I mocno panowie wchodzą, szuka niskich Tak, ale kopnięć. tutaj Mateusz na pewno o wiele lepiej pracuje na nogach już od samego początku. Jest bardzo dynamiczny Tak, bardziej ruchliwy. i poluje na ciosy proste. On nie czuje dystansu, Dawid Płoszaj, jego rywal. Tak Fajnie jest. tutaj teraz ten lewy Tak, lewy prosty prosty. wszedł, Jak tak. powiedział, niskim kopnięciem. Typowo kickboxerska akcja w wykonaniu Dawida Płoszaja. Mateusz Będzie- tutaj próbował go poczęstować swojego przeciwnika takim fajnym sierpem. Chyba nawet trafił. Dużo w ogóle Tak, dużo się uderza dzieje. tych sierpów. Tak jest. Na razie panowie próbują wyczuć dystans właśnie. Na razie spokojniejszy fragment tego starcia. Ale już widzimy zaczerwienioną twarz u Dawida. Kto przejmie teraz inicjatywę? Minuta do końca rundy numer 1.
Dawid podkręca tempo. Ale widać, że naprawdę panowie chcą dać z siebie wszystko, żaden nie odpuszcza. Nie ma tutaj jakiejś gonitwy. Tak, świetne niskie kopnięcie, ale teraz trafił Mateusz Spała. I jeszcze zakończył to niskim kopnięciem. No badają się ewidentnie. Ale takie badania mógłbym oglądać cały czas. Tak jest, jeszcze próba tutaj kolana w wykonaniu Dawida. Przestrzelił prawym sierpowym Mateusz. 30 sekund do końca rundy numer 1. Chłopaki narzucili sobie takie tempo w tej teraz te pierwszej kolana. rundzie, że jestem ciekaw, jak będą wyglądać w Rundzie kolejnych. numer 2 i rundzie numer 3. Kto zaznaczy końcówkę na swoją korzyść? Dobre kopnięcia, dobre kolana. Tutaj próba takiego wysokiego, latającego kolana Dawida Płoszaja i końcóweczka. Wchodzi mocno Dawid Płoszaj. Jest clinch. I to będzie koniec rundy numer 1. Brawo panowie, bardzo dobra runda. Tak, dynamiczna runda. Zgadza się. Wydaje mi się, że ta końcówka chyba na korzyść Dawida Płoszaja, jak miałbym tak punktować. Wiesz co, jak dla mnie była ta runda naprawdę bardzo mocno wyrównana. Jeśli chodzi o uderzenia rękoma, to na pewno celniej trafiał Mateusz Ale dokładnie. częściej kopał właśnie Dawid. A kopnięcia w K1 są Punktowane chyba bardzo. bardzo mocno punktowane. Ciekawe właśnie, jak to sędziowie będą oceniać. Bo niektórzy premiują właśnie kopnięcia, niektórzy premiują właśnie uderzenia rękami. Ale spójrzmy tutaj na kilka powtórek. Te ciosy proste robiły roboty na pewno Mateusza Spały. To była jego broń w tym pojedynku. No, kilka razy Dawidowi ta głowa odleciała do tyłu, ale tutaj mieliśmy przed chwilą naprawdę powtórkę bardzo ładnej akcji kickbokserskiej. Ale Mateusz musi coś zmienić ewidentnie, bo Dawid jest stroną atakującą, on presuje, on szuka właśnie tych technik. Więc naprawdę to może być premiowane przez sędziów punktowych. No zobaczymy, jakie tutaj uwagi swoim zawodnikom przekaże narożnik i zaczynamy rundę drugą. Zielone spodenki Mateusz Spała, przypominamy Dawid Płoszaj, żółte. Próbuje ciosów prostych Mateusz Spała. I dobry taki lewy, króciutki sierpowy w jego wykonaniu. Ale przestrzelił takim lewym. Świetne niskie kopnięcie. Tak, tu kolejny low kick, bardzo Ale fajnie mocno wszedł. wchodzi, szuka dołu właśnie Mateusz Spała. Reprezentant Kolasa Warriors Team. Oj, ten lewy. Gdyby siadł czysto, mogliśmy widzieć pierwszy knockdown. Ale tak patrząc tutaj na chłopaków, to na pierwszy rzut oka nie wygląda to, jakby Mateusz miał. Większe doświadczenie? Tak, to jest pierwsza sprawa i taką dużą przewagę racja. warunków fizycznych. Podkręca tempo Dawid Płoszaj. On szuka jakiegoś liczenia, ewentualnie knockdownu. Zamknięty za podwójną gardą, jeszcze kolano. Świetnie. W mojej ocenie tutaj Mateusz jest mocno zmęczony. Nie wiem, czy ty, Kuba, też takie wrażenie odnosisz. Tak. Już bardzo tutaj mocno bardzo, przystopował. bardzo, Tutaj oj. też widzimy, że ta noga Mateusza Obita, strasznie obita. jest bardzo obita i myślę, że jutro będzie miał problem, żeby chodzić. Ale te kolana zabierają bardzo dużo tlenu na korpus i podkręca tempo. Czy zaraz zobaczymy jakieś liczenie? No Mateusz Spała pływa nam tutaj na nogach. Już bardzo blisko jest wyłączenia tej wykrocznej nogi. Dawida trzeba pochwalić za rozłożenie 30 sekund. sił. Podkręca tempo Dawid. Ale cały czas jest w tym pojedynku Mateusz. Poluje na być może jakiś nokautujący cios. Na jakieś niskie kopnięcie, na jakieś kolano. 15 sekund. Czy wytrzyma to Mateusz? Wydaje się, że chyba tak. Ale teraz trafi. Wytrzyma na pewno. I tu naprawdę jestem ciekaw w tym momencie tej trzeciej rundy. Chcę zobaczyć to, co pokaże Dawid. Bo Tak, z ale- rundy na rundę nam się Kuba, ten chłopak po prostu rozkręca. Tak, ale ta runda to już można powiedzieć, no prawie dominacja. Tam bardzo blisko było. Nie prawie, to była walka do jednej bramki. Tak. Używajmy tutaj Ale pokazał duży charakter Mateusz Spała, że jednak nie padł, chciał się dalej bić, ale jest strasznie obity na korpus, strasznie obity ma kończyny. No ciekawe, jak wyjdzie do tej trzeciej rundy. teraz. Wyjdzie, zobaczymy, jak ją Te przetrwa. niskie kopnięcia, no proszę zobaczyć powtórce, one wchodziły wręcz kapitalnie. Ale ja chcę zobaczyć te kolano. Oj, to będzie, tak jest, te kolano to nie siadło może dobrze, ale te wcześniejsze na korpus robiły robotę. Świetnie przygotowany właśnie Dawid Płoszaj.
Mateusz niestety chyba źle rozłożył swoje siły i myślę, że ta trzecia runda będzie przewalczona na charakterze. Ale takie walki też fajnie Tak, oglądać. super walka na rozpoczęcie gali, a Dawid poszedł taki typowo tajski boks. Nie wiem, czy zauważyłeś. Dużo kolan, właśnie jakichś takich ciekawych akcji. W tej walce oczywiście nie ma łokci, ale gdyby te łokcie były, to jestem pewny, że Dawid by na pewno by ich używał. Ale w narożniku Dawida można było zauważyć Huberta, który też jest bardzo dobrym zawodnikiem, stójkowym. Hubert Tak jest. Marcisz. Rozpoczynamy rundę numer 3. No i Mateusz Spała będzie coś musiał zmienić w tym gameplanie, bo przegrywa tą walkę na punkt, tak mi się przynajmniej wydaje. Rozpuszcza ręce, ale również rozpuszcza ręce jego rywal. Poluje na lewy sierpowy. Ale Dobry frontal, dobre tak. kopnięcie. Świetny front kick. Idealne na przystopowanie. Dawid o ataku. wiele lepiej czuje dystans, nie wiem, czy zauważyłeś. Tak, chociaż w pierwszej rundzie nic na to nie wskazywało. Tak, rozkręcił się z każdą tą rundą i z każdą minutą trwania tego pojedynku, ale teraz Mateusz Spała, no próbuje podkręcić, ale niecelnie. Ta walka jest idealnym przykładem na to, ile narożnik może wnieść Do zawodnika. Do do gameplanu, zawodnika. do wszystkiego. Tak, Tak naprawdę. bo po pierwszej rundzie, będąc w 100% szczerym, to obstawiałbym już wygraną na korzyść Mateusza, natomiast to, co zrobił narożnik Dawida w tej drugiej rundzie, 100% dominacja. Tak. Minuta do końca tego pojedynku. Proszę zobaczyć, jak obita jest lewa noga Mateusza Spały i te kolano, I kolano, teraz. ale tam już gdzieś u Dawida się też delikatna krew pojawiła. Teraz trafił lewym sierpowym Mateusz. Odczuł to Dawid, ale on teraz podkręca tempo, oddaje niskim kopnięciem. I kolana, ale te Pięknie. kolana wchodzą. Pięknie. Zamknięty na siatce. Sędzia blisko spogląda na to, co się dzieje. Czy zaraz zobaczymy pierwsze liczenie? Ogromny doping dla Dawida. Czy go to poniesie? Mateusz już oddycha rękawami. Tak, ale 25 sekund do zakończenia tego pojedynku. No wytrzyma to Mateusz. No chłopak pokazuje naprawdę ogromny I oddaje charakter. teraz. Końcóweczka. Ale kolano siadło teraz na głowę. I ponawia to. Koniec tego starcia. Dawid Płoszaj. Kapitalny występ w walce otwarcia na gali Silesian MMA 24. Podsumowałbym to jednym zdaniem. Panowie dali walkę, która idealnie otworzyła dzisiejszą galę. Dokładnie. Lepszego już- otwarcia chyba nie można było. A my już czekamy zaraz na werdykt. Karol Garncarz przedstawi, kto zwyciężył to starcie. Zobaczymy te powtórki właśnie. No kapitalne te niskie kopnięcia i kolana. Której zmierzyli się Dawid Płoszaj i Mateusz Spała, jest firma Spapsta. Prosimy przedstawiciela firmy, a więc Magdalenę Górny o wręczenie pucharów. Miał momenty. Halo Zawiercie, zróbcie wielki hałas. Za nami pierwszy pojedynek gali Silesian MMA 24, w którym zmierzyli się Dawid Płoszaj oraz Mateusz Spała. Po 3 rundach sędziowie orzekli zwycięstwo zawodnika, którym zostaje Dawid Płoszaj. Jesteśmy po pierwszym pojedynku na gali Silesian MMA 24. Dawid Płoszaj zwyciężył to starcie i teraz zamykamy otwartego streama na YouTubie, na Facebooku. Zapraszamy na stronę silesianmma.ppv-film.pl. Wykupujcie dostęp, bo tam reszta 9 kapitalnych starć. Zapraszamy również na media społecznościowe gali Silesian MMA.
Jest już zwycięski Dawid Płoszaj. Zwycięstwo na samą inaugurację dzisiejszej gali Silesian MMA 24. Choć miałem wrażenie, że po tym zaciętym starciu we dwójkę byliście pewni swojej wygranej przed werdyktem. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No nie byłem do końca pewien, no ale udało się. Jak to smakuje? Bardzo dobrze. Co powiesz o walce, bo to był twardy bój. Miałem wrażenie, że jeden i drugi wypompowany z energii i z sił, ale do końca walka tak naprawdę do ostatniej sekundy. No dokładnie, twardy przeciwnik, twardy Mateusz pokazał, co potrafi. Ja też nie odstawałem i dziękuję mu za to. Szanowni Państwo, zróbcie jeszcze raz wielki hałas dla zwycięskiego w tym pojedynku. Dawid Płoszaj! Zostajemy w formule K1. Przed nami drugi pojedynek podczas gali Silesian MMA 24. Tym razem limit wagowy 60 kg. Jako pierwszego zapraszam prosto z miasta Torunia. Przywitajcie go, przed wami debiutujący w Silesian MMA Marek Franek! Mordzia łatwo, mikrofon za nim Aston. Nagrywam mepkę z siostrą, także światła tu nie gasną. Żeby była jasność, Francis Gott jak Benny Blanco. W tym domu Project X, u was tylko klasztor. Miele, 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 cała ośka zakochana. Wielkie serce, wielka dupa, a to wszystko from my mama. Fryderyki, popkillery, bestsellery, polityka. Same elki na mych zdjęciach, chociaż poznań płynie w żyłach. 5 minut już minęło, więc zostanę tu na zawsze. Proszę nie płaczcie, to słodziakowy antem. Was okrągłe zero, a ja znowu robię bańkę. Wiem, to nie fair. Zażalenie wyślij faksem. Tysiące na rachunku, odkąd jestem w Bajla Ella. Ja już kończę drugie danie, a ty zamawiasz startera. W sercu płynie trap, moja siostra nosi ksywę lwa. No one believe in us, but God did. Buzia, moda, Kate Moss, leci Kizo. Wygląda jak anioł, no a w sercu dzieje piekło. Puszcza candy rap, na koncercie czysty terror. Aby kogo krzyczy. A więc melduje się już w klatce Silesian MMA Marek Franek, a jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Olympus Fight Club. Przed wami przywitajcie Grzegorz Czajkowski. Talk to me, speak in waves, frequencies, heartbeat, destiny, lost in sound, we are free, free our mind. Talk to me, speak in waves, frequencies, heartbeat, destiny, lost in sound. We are free. Free our mind. Talk to me. Speak in waves, frequencies, heartbeat. I lecimy z drugą walką K1 60 kg. Marek Franek, Kaczmarek, którym kontra Grzegorz Czajkowski, Olympus Fight Club. Panowie w podobnym wieku, podobna waga, ale wzrost na korzyść Marka Franka. Ale doświadczenie w mojej ocenie na pewno jest po stronie Grzesia Czajkowskiego. Jedno jest pewne, pójdą piecem panowie. Tak, Marek Bedboy to oczywiście były kolega Denisa Załęckiego, ale ma jedną wygraną, jedną przegraną w sportach walki, a Grzegorz Czajkowski, mistrz i wicemistrz Europy amatorskiego MMA, mistrz Śląska BJJ Nogi i na gali VIP 9 przegrał z Michałem Podsiadło, twoim kolegą klubowym. Tak, ale po bardzo dobrej walce chłopak pokazał wtedy charakter, nie można mu nic zarzucić. Mówię, ma chłopak serce do bicia się, także... Ja zresztą tę walkę komentowałem i kapitalnie mi się to właśnie oglądało. Tam taki hajki w wykonaniu Michała.
Grzegorz Czajkowski pokazał duży charakter. I proszę zauważyć, panowie bardzo młodzi nie mają ani ochraniaczy na nogi, ani dużych rękawic. To naprawdę będzie kapitalna wręcz bitka. Ciekawe, jak to się zakończy. Czekamy. Myślę, że to nie wyjdzie poza pierwszą rundę. No zobaczymy, to jest bardzo możliwe. Na pewno, znaczy może nie na pewno, ale Rozpoczynamy. zaraz Odwrotna pozycja Marka Franka. On chce wchodzić w bijatykę, żółte spodenki, zielone. Oj, 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 nie czuje dystansu, pośliznął się Marek Franek. Backfist, trafił Marek. Grzesiu bardzo spokojnie. Tutaj Tak, świetny frontal. poczęstował frontkickiem. Marek jeszcze tak nie czuje tego pojedynku, a Grzegorz tak bardzo technicznie wyczekuje. Tak, my tutaj mamy również za swoimi plecami. Kapitalne wycięcie. I będzie liczony? Nie. Za duży swoimi doping. plecami Tak. mamy kibiców Grzesia Czajkowskiego, którzy trochę, powiedzmy, przeszkadzają nam w pracy, bo bardzo głośno dopingują swojego Trafił zawodnika. prawym i czy pójdzie za ciosem, jest bardzo bliski liczenia. Marek Franek nam tutaj pływa. Oj, zaraz będzie liczenie. Ten high kick, Grzesiu, obok głowy. widać, że bardzo dobrze się bawi dzisiaj. Tak. Ale widać tą różnicę doświadczenia. Ale kopnięcie. No Marek wychodzi na typową solóweczkę, a Grzegorz ma jednak gameplan i to widać. Zamknięty na siatce, ale to nie jest knockdown, to nie będzie Nie, liczenie. nie, tu chyba było jakieś pociągnięcie. Tak, haczenie takie nawet można powiedzieć. Czy widziałeś 40. w ogóle po stronie Marka jakiekolwiek kopnięcie? Nie. No on miał walki w boksie, więc on typowo chce wymieniać, wiesz, jakby Tak, samo ale- pięściarstwo. Myślę, że w tym... Wow. Oj, to jest kapitalny Jeśli on knockdown. potem wstanie i Wstał. będzie się dalej bił, to szanuję. Tak, wróci. No Marek mi się wydaje charakternie powróci do tego pojedynku. Jest gotowy, ale to się może zaraz zakończyć. 15 sekund zakończenia rundy numer 1. Czy Grzegorz Czajkowski pójdzie za ciosem? Czy przetrwa to Marek? Próba backfista, aj trafił, ale odpowiedział również jego rywal. Poluje na te backfisty, a będzie koniec rundy. Tak. Bardzo dobra runda w wykonaniu Grzesia Ale to jest Czajkowskiego. 10-8 dla Grzegorza Czajkowskiego przez te liczenie, prawda? Bardziej. No Marek Franek będzie musiał coś zmienić, być może bardziej taktycznie zawalczyć, no bo on jednak chciał wyjść typowo na urwanie głowy. Ale to zapowiadał zresztą w rozmowie z nami. Tak, zgadzam się tutaj z tobą. Natomiast wiesz co, jeśli Marek wywodzi się z boksu, szanuję go za to, że wziął walkę w K1, natomiast on nawet nie próbuje kopać i to jest po prostu jego... Nie jest przyzwyczajony po prostu do tego Dokładnie. typu technik. Dokładnie, więc nie wiem, czy na jego miejscu wziąłbym walkę właśnie w Formule K1 z Grzesiem, który no, ma spore doświadczenie. Zaraz zobaczymy już. tą powtórkę, po którym był liczony. Ale można na pewno wyróżnić te backfist. O, proszę, kapitalnie. Idealnie w punkt. Ale patrz, jaki Grzesiu tutaj, widzimy go teraz w klatce już, jaki jest nabuzowany. Tak. No Grzegorz chce pójść za ciosem, on chce zakończyć tą walkę na swoją korzyść, przed czasem. Ale nie trafiłem z moją uwagą, bo walka wyszła Tak, poza jest pierwszą druga rundą. runda numer 2. Wow. Oj, poluje znowu na wysokie kopnięcie, ale to nie będzie liczenie, bo sędzia uznał, że Marek się pośliznął. Ale zauważ, strasznie nisko gardy trzyma Marek. I jeszcze raz. To powinno być liczenie już. Tak jest. Liczony po raz drugi. Marek Franek na razie siedzi, no nie. Staje nam tutaj do stójki. Czy to będzie koniec tego pojedynku? Ale wraca. Jeszcze dopuści sędzia. Ale zaraz to się może zakończyć. I myślę, że tak będzie na pewno, jeśli Marek nic nie zmieni. Bardzo dużo czasu. Minuta Jeśli- 20. Kuba, powiem ci tak, jeśli Marek nic nie zmieni w swojej... Zamknięty. Oj, oj, oj. w swojej taktyce, to za chwilę może mu się naprawdę ogromna krzywda stać. Ale ja nie wiem, czy taktyka coś tutaj zmieni. Po prostu Grzegorz jest lepiej przygotowany w tym pojedynku. No po prostu lepszy jest. I znowu. Wow. Piękny high kick. To się zaraz zakończy. Już sam Koniec. tutaj położył. To będzie Jest koniec. liczony po raz drugi. Jeszcze jedno liczenie w rundzie i będzie koniec walki. Ale to będzie runda już 10-7 nawet. Jeżeli oczywiście przetrwa te 50 sekund Marek Franek. Znaczy tu, wiesz co, to nawet nie ma o czym rozmawiać. No walka jest Opuści? zdecydowanie Tak jest. na korzyść Grzesia.
Ja też zresztą tak obstawiałem już od samego początku, ze względu na to, że jednak no, wiedziałem, że Marek wywodzi się tylko i wyłącznie z boksu. Co I podkręca tempo Grzegorz. Chcę go skończyć I to będzie szybciej. koniec tego pojedynku, czy nie? Nie, a Nie, już nie, myślałem, że będzie liczony. Ale było to chyba jednak trochę po ciosie. Ogromny doping. Grzesiu Grzegorz jest chyba Czajkowski. zirytowany, że Marek dalej tutaj Próba wysokiego stoi. kopnięcia. I to będzie koniec tego pojedynku. 3 liczenia w rundzie. Grzegorz Czajkowski wygrywa to starcie. Bardzo ładna walka ze strony Grzegorza Czajkowskiego. Mamy pierwsze skończenie na gali. A Markowi jak najbardziej oddajemy szacunek, bo Ale nie można mu odmówić charakteru, prawda? Nie, nie, Wyszedł, nie. chciał się bić, cały czas stawał. brońcie Panie Boże, charakteru Markowi nie można odmówić, bo po tylu ciosach, które on przyjął i to z taką siłą, to nie jedna osoba by się już dawno położyła po prostu i sama chyba odklepała, wiesz? Po takim wysokim kopnięciu to wydaje mi się, że dużo osób po prostu nie chciałoby kontynuować walki. Przedstawiciela firmy Dedach Travel o wręczenie pucharu Zaraz właśnie Karol zawodników. Gancarz ogłosi Pojedynku numer 2. werdykt. Silesian MMA 24. Walkę numer 2 przez KO zwycięża reprezentant klubu Olympus Fight Club Grzegorz Czajkowski. Ze mną już zwycięski, radosny i szczęśliwy przede wszystkim po tym zwycięstwie przed czasem Grzegorz Czajkowski. To musiało nieść, ten doping musiał nieść od pierwszego momentu, gdy pojawiłeś się dzisiaj tutaj w klatce Silesianu, ale też od pierwszej chwili absolutnie nie dałeś centymetra przestrzeni dla swojego rywala, zamykając go, świetnie punktując, trzymając na dystans. Taki był chyba plan, świetnie go realizowałeś. Dokładnie tak. Chciałbym na wstępie podziękować moim trenerom, całemu Olympus Fight Club, wszystkim poza nim. Przyjechali mnie tu dzisiaj wspierać. Dziękuję im bardzo z całego serduszka. A plan, robiliśmy to, na co pozwalał nam przeciwnik. Taki był plan w sumie, żeby kopać fronty, low kicki, wysokie kopnięcia, trzymać na dystans, uważać na nieszablonowość Marka i tyle. Wszedłeś z dobrym powerem dzisiaj na pewno do klatki, taka szybkość, dobre oczko. Myślę, że zaprezentowałeś się tutaj przed swoimi kibicami tak licznie zgromadzonymi naprawdę bardzo dobrze. Taki był plan. Bez nich nie dałbym sobie rady. Bardzo wysoko, bardzo mocno niósł mnie ten doping. No i w sumie zasługa jest to ich i mojego całego teamu. Zasłużyłeś na pewno na kolejną szansę w Silesian MMA 20. Dziękuję i liczę, że następne występy będą równie dobre. Zróbcie jeszcze raz wielki hałas dla zwycięzcy tego pojedynku, Grzegorz Czajkowski. No i oczywiście jest z nami jeszcze Marek Franek Słówko. No tak, dziękuję wszystkim i też przepraszam i dziękuję mojemu rywalowi i jego kibicom, nie? Za walkę i przepraszam.
Taki jest sport, czy wygrywać, czy przegrywać. Zróbcie też brawa dla rywala Grzegorza, a więc Marek Franek, który też nas sportowo chciał podziękować za fajną walkę, za dobry, twardy bój. Za nami więc 2 pojedynki na karcie Silesian MMA 24. Przechodzimy więc do starcia numer 3. 2 pojedynki w K1, teraz czas na formułę MMA, limit wagowy 66 kg. Jako pierwszego do klatki Silesian MMA zapraszam z klubu Showtime Bielsko-Biała. Przywitajcie przed wami Dawid Błąkała! Zgłodniałem, więc teraz idziemy zjeść. Miałem głowę w chmurach, to tłumaczy Chemitrails. Będzie ogień jak na samej górze syna. Jeśli nie chcesz być najlepszy, to nawet nie zaczynaj. 3. płyta, czyli zamykamy trypty. Gdy pogrzebali marzenia, wyjebałem drzwi od krypty. W głowie zakwitła mi myśl, że już zgasłem. Musiałem się z nią przespać, ale niunia nie ma mi za złe. Się skundlili przez papierki zwane forsą, a na tle tych kundli to ja jestem Cane Corso. Kiedyś te sny wydawały się odległe. Dziś nie bądź zły, że w końcu tu dobiegłem. Muszę skończyć to, co kiedyś się zaczęło. Choć użeram się z kopułą tak jak Michelangelo. Przed wami Avi Luis, moja label. A że moja, to pewnie nie odejdę. Nie będę się prosić, bo nikt mi nic nie dał. Moją matką jest Demeter, a ojcem był Dedal. Sam jak Prometeusz, gdy daje ludziom ogień. Zameldował się już w klatce Silesian MMA reprezentant Showtime Bielsko-Biała, a więc Dawid Błąkała. Pora na jego przeciwnika z klubu Czarny Smok Wodzisław Śląski. Przed wami Marek Karnas. Święta cisza, szept przodków pamięta, ile razy człowiek udawał jagnięta. Uśmiech i kłamstwo, fałszywa przyłbica, a kiedy ktoś cierpi, tłum odraca lica. Mówią odpuść, przebacz, zapomnij, a w środku sami jak wilki w pogoni. Bo każdy nosi w sercu swój cień. Jedni się boją, inni już nie. To my, Prawdziwi i bez maski, to my. Nie znamy prawa łaski, to my. słowa niosą prawdę, to my. Trzymaj gardę. Gniew to nie grzech, to echo pradawne. Ogień w żyłach, co trzyma nas trwale. Bez niego człowiek jak popiół po burzy. Bez siły, bez celu, w pustce się dusi. Ci, co wciąż mówią o świetle miłości, nie wierzę im jakoś, że tkwią w tej czystości. Bo potem wracają pod swoje dachy, by zamiast kochać, krzywdzić i ranić. To my, prawdziwi i bez maski, to my. Nie znamy prawa łaski, to my. Słowa niosą prawdę, to my. Trzymaj gardę. Nie każdy gniew to ślepe zniszczenie, czasem to krzyk, co I lecimy z 3. pojedynkiem na dzisiejszej gali. Po raz pierwszy formuła MMA, kategoria piórkowa. Dawid Błąkała, Showtime Bielsko-Białe, Marek Karnaś, Czarny Smok, Wodzisław Śląski. Marek Karnaś jest starszy, waga bardzo podobna, ale Marek również jest wyższy od swojego rywala Dawida Błąkały. Tak, jest to w końcu formuła MMA, czyli to, co Mateusz Marszałek lubi najbardziej. Ja też. Dawid Duda jest sędzią tego starcia. I zaraz rozpoczynamy. Jak myślisz, będzie stójeczka, będzie parter? Ja myślę, że tutaj od razu Wi- Dawid może Jadą iść panowie. po sprowadzenie. Dawid Błąkała naładowany pozytywną energią. Wydaje mi się, że mocno wjedzie w swojego rywala od samego początku. A zobaczymy, może Marek nas troszeczkę zaskoczy pozytywnie. Tego oczywiście oczekuję i na to liczę. Dla Marka to będzie debiut, jak dobrze pamiętam, a Dawid już się bił na galach VIP. Jest 5. Marek zielone spodenki, Dawid żółte. Ale jest duża, ogromna przewaga gabarytów na korzyść Marka. Tak. Będzie musiał skracać dystans Dawid.
rzeczywiście może zanurkuje po wejście w nogi. No zobaczymy. Mocna wymiana i tak jest, od razu mamy sprowadzenie. Blisko pozycji, nie, na razie jest półgarda. Myślałem, że przejdzie zaraz do pozycji bocznej Dawid Błąkała. Ale Dawid może być bardzo niebezpieczny z tej pozycji ze względu na swoje warunki. Dosiad, fizyczne. dosiad. Oj, oj, oj. Właśnie. O A to mi jeszcze- chodziło. Tylko dokończę, wygląda na bardzo mocnego gościa, który ma krzepy w łapach. To jest najbardziej punktowana praktycznie pozycja w parterze, ale Marka będzie ciężko skontrolować. Proszę zobaczyć, jakie ma długie ręce, długie nogi. On nawet z plecu może być niebezpieczny i zaraz będzie blisko przejścia do półgardy z tego dosiadu. Poczekamy, zobaczymy. Właśnie tutaj dobrze narożnik krzyknął, no z dosiadu nie można podnosić, więc Dawid Błąkała teraz bardzo mocno punktuje i zaraz rozpuści ręce, tak jest! Oddaje plecy jego rywal, a z tej pozycji można pójść po duszenie. Można zakończyć walkę przez ground and pound, rozciągnięty. Czy to będzie początek końca? Wyjąłeś mi to z ust. Będzie polował na duszenie za pleców, ręka pod brodą. Na razie mocna naciskówka. Ale uczciwie mówię, nie spodziewałbym się, Odpuszcza, będą ciosy. żeby ta walka miała mieć aż taki przebieg. Chodzi mi o dominację jednostronną, bo na Nie razie no, widzimy, jest tak. to... Bardzo jednostronne. Ale jeszcze niespełna 90 sekund. No, na razie walczy o przetrwanie Marek Karnas. Ale ciężko Ale ustabilizować. wyciąga Dawid tutaj te duszenie z zapleców. Tak, Tam tak, wydawało ale- mi się, że już ta ręka była przeciągnięta. Brakuje chyba kosmetyki, kilku tutaj centymetrów, żeby dopić to duszenie. A jeszcze ma ponad minutę. Ma Marek właśnie, żeby przetrwać tą rundę. Ale wydaje się, że Dawid już zwolnił. Nie jest tak mocno naładowany jak na początku. Wiesz co, siłą rzeczy zapasy i parter to naprawdę są bardzo, nazwijmy to, wysiłkowe. Tak, tak. A jednak gdzieś tam Dawid ma trochę tych mięśni, Próba, dotlenić je też nie jest łatwo. Czy siedzi to pod szczęką? Nie widzimy tutaj z tej kamery. Jest naciskówka. I Dawid Błąkała idzie po poddanie w rundzie numer 1. Trzeba przyznać, że Marek bardzo dobrze, skutecznie i długo się broni. Tak, no czy wytrzyma? 30 sekund pozostało. Mocna tam jest naprawdę naciskówka. Czy wytrzyma to Marek Karnas? Ależ tu jest pokaz charakteru i serca do walki. Ale może właśnie powinien bić. I koniec tej rundy. Przetrwał to Marek Karnas. Tutaj nas trochę zmylił ten zegar. Wydawało mi się, że jest więcej jednak tych sekund. Tak, nie wiemy teraz, czy to, Ale ta co runda... się podziało. Ta runda też 10-8. 10-8 dla Dawida Błąkały i to bardzo, bardzo mocno, jednostronnie. Tak, no zdecydowanie tutaj ta runda była po jego stronie. No, Marek tutaj miał ten problem, że w mojej ocenie jest naprawdę o wiele słabszy fizycznie od swojego przeciwnika, więc tutaj raczej na jego miejscu uciekałbym, jeśli chodzi o walkę w parterze, bo nie ma to najmniejszego sensu. Szukałbym chyba tego... Stójeczki, po prostu stójeczki. Stójeczki, dokładnie. Jakieś kopnięcie, może wysokie, o to się gdzieś tam Albo kolano przy wejściu w nogi. jak najbardziej. A nie jesteś Tak, trochę nie jestem, zdziwiony, że ale Marek Karnas właśnie nie szuka jakichś technik kończących, jakieś trójkąty nogami, bo naprawdę ma warunki do tego, ale być może brak umiejętności pod to. wiesz co, no, ciężko mi jest powiedzieć. Nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób dyskryminować ani faworyzować. Mogę ewentualnie spróbować wymienić czyjeś atuty, nie? Tutaj na pewno, tak jak żeśmy wspomnieli już, Kuba, atutem Marka będą ten wzrost, ten zasięg. Rozpoczynamy rundę numer 2. Kąsałbym tutaj tymi prawymi Dawida. Gdzie on Jest wysokie kopnięcie, o którym mówię, idzie po nogi i bardzo prosto. Uchwycił głowę, ale z tej pozycji no nie podda, wydaje mi się. No bardzo ciężko będzie gilotyną poddać, No, ale chociaż nie. Tak właśnie myślałem, że nie siedzi to mocno. Ale zwróć uwagę, że gdy Oj. Dawid, Próba tutaj balachy. Nie, wyciągnął rękę. gdy Dawid otrzymywał przed chwilą na samym początku tej rundy kilka ciosów w stójce, to odniosłem delikatne wrażenie, że Odczuł trochę ten- był tak. pogubiony, nie wiedział jak się ma zachować. Te wysokie kopnięcie trafiło, tak jak wspominałeś zresztą, że powinien szukać takich technik. Tak, I no, poszukał. ma idealne warunki do tego.
Ale jest znowu z góry i zaraz będzie dosiad. Nie, jest tutaj prawie pozycja boczna, ale uratował się Marek Karnas od tej pozycji. No ale jest ogromna dominacja zapaśnicza i różnica po prostu siłowo, tak jak wspominałeś wcześniej, Mateusz. Bez dwóch zdań. No ale ciekawe, czy właśnie Marek Karnaś z tych pleców będzie szukał jakichś technik, bo tam jednak te nogi na początku chyba szły do trójkąta, ale jednak uratował się z tego Dawid Błąkała skrupulatnie. Tam próba nawet balachy była przez moment. Tak, była, natomiast zwróć uwagę, że Marek już też chyba nie ma za dużo sił. Tak, tak. Ale wcale mu się nie dziwię, no bo... O! A nie, dobra, przepraszam, źle spojrzałem. Ale patrz, jakby poszedł tutaj, zabujał trochę tymi nogami, to mógłby na pewno złapać Dawida Błąkałę w trójkąt nogami. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale ciężko chyba to będzie sfinalizować. Dałoby się to zrobić. O! Chyba się nawet po to zbiera powoli. Proszę, Czy tam proszę, gdzieś do balachy? Bo nie widzę stąd. Będzie rozbicie. Tak jest rozbicie, tak jest, kapitalnie. Dawid Błąkała to rozbił, ale jest uchwycona ręka. No będzie szukał Marek Karnaś jakichś technik kończących z pleców, rodem z brazylijskiego jiu-jitsu. O, Kręci się, tak jest. Chyba wysłuchał naszych rad, prawa noga, tylko delikatnie ją wysunąć i tam wyjdzie trójkąt. ale będzie rozbijał, mi się wydaje, Patrz, konsekwentnie. Kuba, patrz. Ale Wyciągnie tą- brakuje. I teraz jesteśmy... Ajaj, Wpadł, no niestety. Aj. Ale wpadł, nie, chyba jest. Rozbicie znowu. Jest, czekaj, to Jest trójkąt? tak, jest trójkąt, trójkąt nogami. tak. 30 sekund do zakończenia rundy numer 2. No proszę, jak Marek Karnaś. Koniec! Brawo! Ale odczarował tą drugą rundę. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Brawo, Wspominałem Marek. o tym. Długie kończyny i Marek Karnaś notuje zwycięstwo przez poddanie. Brawo! Dawid, dobra walka, ale chyba troszeczkę za bardzo się podpaliłeś. Ależ powrót, naprawdę ta pierwsza runda 10-8 śmiało dla Dawida Błąkały. No ale wyczarował te poddanie, proszę zobaczyć. Przeniósł walkę do parteru Dawid Błąkała. Tutaj kręcił się do balachy na początku jego rywal. No bo to trzeba przyznać, całą walkę dominował Tak, Dawid. Ale Marek wykorzystał to, co mu się udało, to, co miał po prostu, to próbował wykorzystał i tyle. konsekwentnie i dopiął swego. Te rozbicie, no tutaj nie widzimy, ale jest. Siedzi trójkąt nogami Marek Karnaś, zwycięski. Na razie mamy tak, decyzję, liczenie przez TKO i poddanie, więc na razie gala się kapitalnie rozpoczęła. Dla zawodników walczących w pojedynku numer 3. Tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Za nami walka numer 3, tym razem w formule MMA. Starcie to zwycięża przez poddanie rywala, dopisując cenne zwycięstwo w swojej karierze. Marek Karnas! Everybody jump when the bass hits. Toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Who's this?
No, jest już Marek Harnas zwycięski w tym pojedynku, choć to zakończenie na pewno mogło być zaskoczeniem dla kibiców, ponieważ wizualnie, optycznie to rywal przeważał w pierwszej części tego pojedynku, ale MMA, panowie, MMA. Taki mieliśmy plan założony, żeby pierwszą rundę go wymęczyć, a w drugiej ja kończę. I wykonany został plan. Bardzo dziękuję moim trenerom, moim kibicom i najbardziej mojej kochanej żonie. Dzięki. Udane zakończenie roku na Silesian MMA 24. Jak smakuje to zwycięstwo? Najlepiej. Jeszcze przed wejściem tutaj mówiłem, że miałem bardzo ciężki rok. Bardzo ciężki. Przypuszczam, że wielu z was by nie wytrzymało tego. I powiedziałem, że dzisiaj zbieram wisienkę na torcie. I tak zrobiłem. Zróbcie hałas zwycięski w tym pojedynku! Marek Harnas! Mieliśmy K1, mieliśmy MMA, pora więc na cage boxing, a więc starcie bokserskie w klatce. I tutaj gwarantuję wam, że będą padać naprawdę bomby największego kalibru. Walka w formule bokserskiej, limit wagowy 90 kg. I jako pierwszego z klubu Sportowe Zasanie zapraszam do klatki Silesian MMA. Przed wami Oskar Gaworecki. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? I jako pierwszy melduje się w klatce Silesian MMA 24 z klubu Sportowe Zasanie Oskar Gaworecki. A jego przeciwnikiem w klatce będzie reprezentant klubu Olympus Fight Club. Przywitajcie przed wami Kamil Bargieł. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht denkst du auch mal an mich. Gib uns Zeit, bevor meine Welt in dir zerbricht. Und vielleicht denkst du auch mal an mich.
I walka numer 4, tym razem boks 90 kg. Oskar Gaworecki, sportowe Zasanie kontra Kamil Bargieł, Olympus Fight Club. Kamil Bargieł zdecydowanie starszy, podobna waga, a wzrost na korzyść Kamila. Chociaż tutaj bym powiedział, że Oskar wcale nie wygląda na 20-latka. No, może zaraz zobaczymy w pojedynku, jak to wszystko wyjdzie. To jest boks na duże, czy nie? To jest na duże. To jest duże rękawice, tak. Duże rękawice. Były dwie walki w K1, była walka w MMA, teraz mamy pierwszą walkę w boksie. Przypominamy, pierwsza walka zakończona decyzją, później było liczenie, Grzegorz Szajkowski skończył Marka Franka, następnie Marek Karnaś poddał Dawida Błąkałę. Zobaczymy, który z panów wygra. Czy może Kamilowi uda się podtrzymać serię zwycięstw? Tak, Oskar Gaworecki to jest jego debiut na Silesian MMA, a Kamil Bargieł wygrał na gali VIP 11 z Pawłem Gawędą. Tak, i to również po dosyć mocno dominującej walce. Bo akurat wtedy miałem przyjemność walczyć również na tej samej gali. Zrobił na tobie wrażenie, Kamil? Tak, wiesz co, jak na osobę w tym wieku, to naprawdę czuję to. Nie ujmując oczywiście osobom starszym. Tak jest. Jest piąteczka, jest szacunek. I kto będzie wywierał presję od samego początku tego pojedynku? Kamil Bargieł, zielone spodenki, żółte. Oskar Gaworecki. Ale Oskar tutaj właśnie tak bardzo spokojnie zaczyna, mocno opanowany, kąsa tymi prostymi. Ale spokojnie, próbują wyczuć dystans panowie. Oj, teraz trafił Oskar Gaworecki swojego przeciwnika. Będzie wymiana w półdystansie. Tego będzie szukał Oskar. O, tutaj. Ale dobre uniki Kamila. Tak, i też szukał tego domu. Lewy na lewy. I świetna akcja, no gdyby to siadło w punkt. Na razie spokojniejszy fragment. No tutaj, oj, teraz trafił prawym. Ale ładnie Kamil tutaj Bargiel. Oskar też podziałał sobie, ja to nazywam windą, wiesz? Ładnie pobalansował sobie na nogach, pomachał Zmiana. rączką, a to bardzo, ale to naprawdę bardzo fajnie myli przeciwnika. Ale Oskar jest bardzo dynamiczny, nie wiem czy zauważyłeś. Strasznie lotny na nogach. Powiem ci więcej, oglądałem walkę Oskara, jedną walkę Oskara, właśnie też w boksie i chłopak zrobił ogromny postęp. Na razie konsekwentnie szuka tych ciosów prostych Oskar, ale jest również odpowiedź strony jego rywala Kamila. Tutaj panowie spokojnie nie wchodzą w tak mocną wymianę jak w tych poprzednich pojedynkach. Są też dość duże rękawice, więc on na pewno robił robotę, ale teraz trafił Kamil Bargiel, aż odskoczyła głowa. Ale i tak chyba wydaje mi się, że Oskar troszeczkę celniejszy jest w tej rundzie. Przynajmniej na chwilę obecną. Tak jest. Ty jak sądzisz? Jest równo, ale chyba Oskar częściej rzeczywiście trafia swojego rywala tymi ciosami prostymi. Oj, 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 poluje na takie podbródki Oskar Gaworecki. Teraz ładnie tutaj popracował Kamil tymi prostymi. To jest bardzo taktyczny pojedynek. Nie zdziwię się, jak zobaczymy tu decyzję. No próbował takich króciutkich sierpowych Oskar Gaworecki. Zobaczymy. Końcóweczka tej rundy numer 1. Szuka ciosów na korpus Kamil Bargiel. Tutaj narożniki również bardzo mocno wspierają Oj, trafił teraz prawym. swoich zawodników. Świetne uniki Kamila. Wydaje się, że Oskar praktycznie niczym teraz nie trafił w tej akcji ofensywnej. Imponuje mi na pewno opanowanie Oskara w tej walce. Tak, jest spokojny. I końcówka. Kto zaznaczy? Jest wymiana! O! I trafił! Na sam koniec, no proszę. Kto się tego spodziewał? Chyba nikt. Ja Jest na pewno liczony. nie. Na pewno bym się nie Ależ spodziewał końcóweczka. tutaj. Ale oczywiście wróci do tego pojedynku, ale sędzia musiał zgodnie z regulaminem wyliczyć właśnie Kamila. No proszę, ale zaskoczenie na sam koniec tej pierwszej odsłony. Wydawało się równa walka i nagle knockdown na sam koniec. Tak, nie, no bo walka była naprawdę, ta pierwsza runda była bardzo wyrównana. No i Oskar, trzeba przyznać, że tutaj no
bardzo mocno sobie zaplusował. Tak, i on oczywiście przez te liczenie wygra tą rundę, tą odsłonę. Chwila No, przerwy. ciekawe. Czy Kamil teraz będzie chciał jakoś mocno wjechać swojego rywala? Czy jednak będzie dalej taktycznie polował i czekał na swój moment? Czy wiesz co, ja myślę, że tutaj przebieg kolejnych rund będzie raczej polegał, albo może inaczej, nie polegał, a bardziej będzie uzależniony od tego, który z panów szybciej Tak się jest, zregeneruje. kapitalnie trafił. I usiadł nam na deski Kamil Bargiel. Bardzo podoba mi się przede wszystkim stójka Oskara. On jest bardzo dynamiczny, dużo przyruchów, dużo uników. Tak. Miesza. Właśnie Kamil nie jest przyzwyczajony, bo nie wiadomo, co zrobi jego rywal. Czy uderzy sierpem, czy uderzy właśnie prostym, czy zrobi unik, czy zrobi odskok. I runda numer 2. Kamil zielone spodenki, żółte Oskar. Oj, trafia teraz Oskar. Wydaje się już bardzo celny, świetnie czuje dystans. Ale początek tej drugiej rundy wygląda dokładnie tak samo jak Tak, pierwszej. Ale musi odrabiać straty Kamil, no musi coś zmienić w tym pojedynku. Próbuje ciosów na korpus, ale nie celnie. Jest tu bardzo dużo kibiców właśnie Kamila, właśnie za naszym stanowiskiem komentatorskim, ale na razie ten doping go nie niesie. To też dlatego, że może nie do końca słyszy to, co Znaczy, no my słyszymy. śpiewają jego kibice. My słyszymy. Wiesz, jak to jest, gdy zawodnik jest mocno sfokusowany i skoncentrowany dokładnie, to on tak naprawdę nie słyszy. Nawet narożnika czasami, tak? Tak. A ty słyszałeś narożnik podczas swojego debiutu? Ja połowy walki swojej nie pamiętałem. No to jest Nawet dobra większą połowę. odpowiedź. Już wracamy do tego starcia. Ale O, ładnie teraz Kamil tak, Bargiel, tak. Oskar przyjął. Kilka uderzeń. Tu mi się wydaje, że zobaczymy prawdopodobnie tą decyzję, walkę na punkty, teraz lewy na lewy w wykonaniu panów. Chociaż kto wie, no zaraz będzie końcówka i może znowu jakiś knockdown, jak w tej pierwszej. Nie zdziwiłbym się, szczególnie, że Oskar właśnie pod koniec tej pierwszej rundy przyspieszył delikatnie. Natomiast Tak, i wspominamy... nie wiem dlaczego, wejdę tylko w zdanie, dlaczego Kamil uderza tak mało dołów. One gdzieś tam... Polował te doły, ale nie wchodziły. I teraz mamy tutaj półdystans, ale nie trafił Oskar kombinacją uderzeń. No klei się Kamil, nie chce przyjmować tych bombek na swojej twarzy. Minuta do końca rundy numer 2. No teraz ewidentnie słychać kibiców Kamila. Pozdrawiamy serdecznie. Tak jest. Ale przypominamy, panowie ważą 90 kg, te pięści na pewno ważą bardzo, bardzo dużo. Ważą, dotlenić te wszystkie mięśnie też trzeba. To nie jest wcale takie proste, jak niektórym może się wydawać. Zresztą widzieliśmy to w pierwszej rundzie, szczególnie w końcówce. Dokładnie. 30 sekund, teraz trafił Kamil tak Bargiel jest. prawym prostym. Na chwilę obecną tą rundę raczej bym obstawił delikatnie na stronę Kamila. No odrabia stratę, ale podkręca ten Ale Oskar, znowu widzisz, zaznacza. znowu powtarza Tak, się tak. to, co się działo pod koniec pierwszej rundy. I mocna wymiana, kto trafi. Ale tu się dzieje. 8 sekund, czy zobaczymy kolejne liczenie? Końcówka. No chyba nie, ale trafia prawym Kamil. I koniec tej rundy, no proszę. Znowu mocarna końcówka z jednej i z drugiej strony, Brawo, tylko tym panowie. razem bez knockdownu. Bardzo dobra walka obu panów. Ale to nawet jak przypuścimy, że Kamil Bargiel wygrał tą odsłonę, to dalej jego rywal Oskar będzie prowadził przez to liczenie, bo tam 2 punktami oczywiście zwyciężył tą rundę. Zgadzam się z tobą. Tu mamy powtóreczki z drugiej rundy. No panowie lubią wchodzić w taką wymianę w półdystansie. Kamil szuka tych dołów, ale są właśnie te ciosy proste, te lewe, spotkaniowe, lewy na lewy. Ale Kamil bardzo dobrze kąsa Oskara tymi lewymi, ogólnie prostymi. Myślę, że tędy droga i powinien bardziej się na tym skupić. I ta końcóweczka była kapitalna. Proszę zobaczyć, tutaj bez gardy będzie faktycznie Oskar Gaworecki rozpuścił ręce. Zaraz rozpoczniemy rundę numer 3. No czyli runda o wszystko tak naprawdę. To wszystko.
bo dalej Oskar Gaworecki może wygrać tą walkę na punkty w sumie. Jak Jakby najbardziej. zaliczył liczenia? Ale zwróć uwagę, że panowie naprawdę kondycyjnie dosyć dobrze wyglądają. Jestem mile zaskoczony Kamilem. Tak, mimo tej wagi, bo tu jest 90 kg, o czym I teraz wspominaliśmy ładny wcześniej. taki podbródek poszedł ze strony Oskara. Na razie spokojnie, jest takie szachowanie. Istna szermierka na pięści. Ale brakuje mi tych dołów, to co mówiłeś właśnie Mateusz. Szczególnie, że Oskar dosyć mocno je odkrywa. Tak, bardzo je odkrywa. Pod prawy łokieć prosiłoby się takie uderzenie na wątrobę. Widzisz, jak uderza lewą ręką, to prawa z góry automatycznie idzie po prostu delikatnie do góry, przez co odkrywa te schaby. Wydaje mi się, że panowie trzymają siły na końcówkę tej trzeciej odsłony i tam pójdą ogniem, rozpuszczą ręce z jednej i z drugiej strony. Niech idą, chętnie to zobaczę. Chętnie zobaczymy to my i również wy jako kibice, proszę państwa. Na razie 2 minuty do zakończenia tego pojedynku numer 4. Przypominamy, Oskar Gaworecki, żółte spodenki, Kamil Bargieł, spodenki zielone. Boks 90 kg. I trafia Kamil dobrą kombinacją swojego przeciwnika. Tak jest, ponawia to Kamil Bargiel. Podoba mi się bardzo, podoba mi się ta walka. Żaden z panów nie odpuszcza. I chcę werdykt, bo najprawdopodobniej tak będzie. Jeżeli Kamil Bargiel wygrałby tą odsłonę, to dobrze myślę, że będzie remis, bo pierwsza runda 10-8 dla Oskara, 2 kolejne dla Kamila, to wychodzi mi remis. Jak dobrze liczę. Zostawmy to sędziom. Tak. I zaraz właśnie ta końcóweczka przed nami, czyli zaraz panowie mocno ruszą, trafia lewym Kamil. Ale chyba ręka zaczęła mi swędzić, więc myślę, że tutaj za chwilę może znowu być jakiś knockdown. Rozpuszczają ręce, tak jest. No chyba właśnie taką uwagę mają z narożników, żeby tą końcóweczkę zaznaczyć, żeby właśnie sędziowie tą rundę przypisali na jego korzyść. Polują panowie. Oj, teraz trafi. Aż u nas było słychać. Taki mocny plask. Było to bardzo mocne uderzenie, ale trafia Oskar również i Kamil rozpuszcza ręce. 30 sekund. Kto ruszy, kto zaznaczy? Panowie, zróbcie to, co potraficie najlepiej, czyli końcówka. Proszę zobaczyć, jak sędzia jest blisko. On sam dobrze wie, co się święci. I Czy trafił. Oskar pójdzie za ciosem teraz? Przestrzelił Kamil i presuje jego rywal, trafia prawym, klei się Kamil, ale to nie są zapasy. I końcówka. Tutaj nie obalamy. Tutaj nie obalamy. I koniec tego pojedynku, Brawo, równe panowie, starcie. tak. Ciekawe, jaki będzie werdykt. Oczekujemy na to. Ale walka naprawdę fajna dla oka. Tak, Przyjemna. bardzo techniczna i przede wszystkim wyrównana. Mimo tego Tak liczenia jest. w pierwszej rundzie. Ale ja tutaj jestem... Jestem tutaj pełen podziwu dla obu panów, którzy zrobili naprawdę ogromny progres od ostatnich swoich walk. Tak, zaraz Karol Gancas ogłosi werdykt tego starcia, a po tym pojedynku jest krótka przerwa i mamy pierwszą licytację. Jest 3 siostry Ice and Coffee. Prosimy przedstawiciela firmy o wręczenie pucharów dla obu zawodników. Zapraszamy do werdyktu. Za nami bokserski pojedynek, w którym zmierzyli się Oskar Gaworecki i Kamil Bargieł. Po 3 zaciętych, emocjonujących rundach sędziowie orzekają remis! A więc nie mamy zwycięzcy w tym starciu. Sędziowie ogłosili większościowy remis.
do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. 'Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. 'Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah,
it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again. And when they get it right, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope, 'cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, 'cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. Za nami 4 pojedynki w różnych formułach. Mieliśmy K1, mieliśmy MMA, mieliśmy boks. A teraz walka numer 5 na zasadach semi-pro MMA w limicie wagowym 70 kg. I jako pierwszego zapraszam do klatki Silesian MMA, reprezentanta klubu Maximus Myślenice. Przed państwem Szymon Liszka. Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj wali nas po mordzie. Wczoraj to historia, tak jak za szerokie spodnie. Teraz jedno co się liczy, to żyć samym sobą w zgodzie. Niby dalsze życiorysy już pisały się spokojnie. Nawiązać dialog, rodziny nie wybierasz. I nie jeden pewnie by chciał urodzić się jeszcze raz. Zawsze może być gorzej, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bogaci szukają miłości, biedni szczęścia w monetach. Przeszedłem ten etap, wiem co z ludźmi robi pieniądz. Mają za dużo w dupach i uczucia szybko więdną. Sprzedaj, kup, daj, życia kolory bledną. Jutro materialny raj, chętnie na miłość wymienią. Gdzie tego szukać i jak on nosi nazwę? Ile razy upaść, by odnaleźć równowagę?
Życie to skurwiel, ze swoimi trzymasz tamę. Jak masz miękkie serce, to obyś dupy nie miał szklanej. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam mnie świt, witam go na luzaku. Radości, łzy i smutku pół na pół. Cały czas życiu stawiam czoła bez strachu. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam mnie świt, witam go na luzaku. Radości, łzy i smutku pół na pół. Cały czas życiu stawiam czoła bez strachu. Los nierówno nas traktuje, rozdaje znaczone talie. Znam dzieci ojców zwiedzających zakłady karne, tocząc z życiem walkę z dala od fleszy. Zameldował się już w klatce Silesian MMA z klubu Maximus Myślenice Szymon Liszka. A jego rywalem z klubu Animals Zawiercie będzie Ksawery Nadolny. Said you gotta remember my name. Black and gold to fly. Said you gotta remember my name. Start to the end, rather lose or win. Family for a friend. You gotta remember my name. My name, my name, yeah, yeah. Said you gotta remember my name. I'ma give them a reason to remember me. Come on, man. Listen, I promise to be nothing short of a G. Never beg for mercy, never seeing me flee. Got blood on my knife, got cash in my jeans. Did dirt in my life, having nightmares in my dreams. I remember my father, I was watching him suffer. Help me, Heavenly Father, don't let my life get rougher. And you gotta forgive me, I got alcohol in me. Even after I'm dead, niggas gon' never forgive me. I got homies I love that I lost in the game. In my mind they saying, they don't remember your name. If they love you, it's cool, give them a reason to hate you. I ain't chasing the fame. Said you gonna remember my name. Black and gold to fly. Said you gonna remember my name. Start to the end, rather lose or win. Family for a friend. A więc mamy w klatce Silesianu komplet, bo zameldował się już w niej Ksawery Nadolny. Przed nami 5. pojedynek dzisiejszego wieczoru, a sponsorem tej walki jest MCaro Auto Detailing. Wracamy po licytacji, udanej licytacji, walka numer 5, semi-pro MMA, 70 kg, Szymon Liszka, Maximus Myślenice, Ksawery Nadolny, Animal Zawiercie, lokalny bohater. Tutaj no, Ksawery na pewno będzie niesiony dopingiem swoich kibiców, no bo walczył u siebie. Jak przypomni sobie pewnie swoją ostatnią walkę, to Tak jest. tym bardziej jest jego dodatkowy atut, bo na pewno, zresztą było widać po nim tą pewność siebie, gdy wychodził do klatki. Tak, Ksawery Nadolny ostatnio, szybki knokał na gali VIP, 13 idzie po nogi od razu, świetna obrona. A nie wiem, czy zauważyłeś, ale panowie, bardzo zbliżone warunki fizyczne. Ten sam wzrost, waga też bardzo podobna. Tak, zgadzam się z tobą, Na ale razie obydwoje od razu od samego początku poszli zapasy. dokładnie i nawet się nie badali jakoś za długo. Mocna praca w klinczu. Na razie tutaj spokojniejszy moment. Może dużo tu się nie dzieje, ale bardzo taka akcja pompuje i zabiera dużo siły. Bardzo dużo. Ksawery Nadolny dociskany do klatki. Aż prosiłoby się o jakieś kolano, bo teraz obniżona pozycja w wykonaniu jego rywala. Uwaga, kto wyjdzie. Tak jest, kolano jak na zawołanie, ponawia, ściąga głowę. Można powiedzieć, że wykrakałeś. Tak jest. I mamy powrót do stójeczki. Niskie kopnięcia i hajki! Trafił! O, Zatańczył nam tutaj. zachwiał się tutaj Szymon Liszka. Tak, idzie po nogi, ale są ciosy z góry. Na pewno szumi w głowie cały czas Szymona Liszki, który idzie jak taran, jak czołg, zaprogramowany po nogi. Nie odpuszcza, ale niestety no, nie wychodzi mu to na chwilę obecną. Oj, tutaj mocne uderzenia w okolicach nawet tyłu głowy. Jest za plecami, o nie. Zobaczymy, poluje na te wysokie kopnięcie. Wydaje się, że pływa już Szymon Liszka. Znowu wejście w nogi, ale czytelne, bardzo czytelne. Bardzo wolno niestety wszedł. Ale jest podłączony, a podkręca tempo Ksawery Nadolny, lokalny bohater. Końcóweczka, bo nam tutaj zegar zniknął. Ale intensywność walki
w tej pierwszej rundzie naprawdę stoi na bardzo wysokim poziomie. Dokładnie Panowie tak. nie kalkulują, idą ogniem piekielnym od samego początku tego starcia. No Szymon Liszka chce wejść w te zapasy, ale świetnie broni to Ksawery Nadolny. I są kolana. I próba prawego sierpowego. Ksawery powinien troszeczkę więcej kopać tych high kicków, bo naprawdę Wchodzą. potrafi to robić, one też wchodzą. Oj, uchwycona noga, ale są uderzenia z góry. Te uderzenia, nawet jak nie są mocne, to i tak bardzo irytują przeciwnika. Tak, odbierają chęć do kontynuowania walki. Jest za plecami Ksawery Nadolny. Ale konsekwentnie tutaj dobrze właśnie chwycił tą rękę swojego rywala i przez to nie może, ale już tylko na moment. Jest za plecami, ale spadnie ze swojego rywala. Ksawery Nadolny, ależ jest zmęczony Szymon Liszka. Ale nie dziwię się, Koniec rundy. ponieważ bardzo dużo tlenu stracił podczas tych prób sprowadzenia do parteru. Tak, ale on się ratował, zauważ, tymi sprowadzeniami, żeby po prostu nie przegrać walki stójce. Ciekawe, z jakim nastawieniem przede wszystkim wyjdzie Szymon Liszka do tej drugiej rundy. Od razu wejście w nogi, ale świetnie obronił to Ksawery. Jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem umiejętności Ksawerego. Jest to chłopak z naprawdę ogromnym potencjałem na wysokie osiągnięcia. Tak, ale Ksawery jest oswojony z tą śląską sceną, z tymi kibicami, no bo przypominamy, że on na gali VIP 13 zwyciężył przez knockout i wygrał również na gali Silesian MMA 19 niejednogłośną decyzją z Wojtkiem Bielasem. Dokładnie tak. Tutaj akurat przy tej walce było troszeczkę kontrowersji. Wojtek, jak i jego narożnik, z tego co pamiętam, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że było tak, jak mówię, nie do końca zgadzali się z werdyktem, dokładnie. Ale było, minęło. Wracamy do rundy numer 2. Ale chętnie bym zobaczył rewanż Ksawerego z Wojtkiem. W przyszłości. Gdzieś go nawet tutaj widziałem na trybunach. Poluje na te wysokie kopnięcie Ksawery Nadolny konsekwentnie. Też uparli się panowie na te high kicki dzisiaj, bo w kilku walkach właśnie mieliśmy to u Marka Franka, u rywala właśnie Marka Franka i chyba w pierwszej walce również. Ale jest bardzo zmęczony Szymon Liszka. Oj. Te high kicki wchodzą wręcz kapitalnie jak w masło. Idzie po nogi Szymon Liszka. Obali, ale czy ustabilizuje? Nie. Idzie po nogę Ksawery Nadolny. Ale wydaje się, że w końcu zanotował skuteczne obalenie Szymon Liszka. Tak, to na pewno. Na pewno to obalenie będzie punktowane. Ksawery Nadolny na pewno nie będzie bierny z pleców. On od razu się tutaj będzie kręcił. To już widać. Nogi idą do góry. Ale zobacz, jaki Ksawery spokój utrzymuje cały czas. Będzie próba trójkąta, ale spycha głowę. Tak jest. Brawo Szymon Liszka. Minuta 45 do zakończenia rundy numer 2. I teraz Szymon Liszka ma najlepszy moment dla siebie w tym pojedynku. Ale powrócą do stójki. Kapitalnie wstał Ksawery Nadolny. To są walki naprawdę na wysokim poziomie, które każdy chce oglądać, każdy kibic, my jako komentatorzy, bo coś cały czas się po prostu w tych walkach dzieje. Tak, mimo właśnie młodego wieku, z jednej i z drugiej strony panowie pokazują kapitalny wachlarz umiejętności i spadnie Ksawery Nadolny ze swojego rywala. Jest już w gardzie Szymon Liszka. A powoli już się chciał chyba wczepiać za plecy. Tak, ale spadł właśnie. Grawitacja pomogła Szymonowi w tym momencie. Ja mam wrażenie, że tutaj Ksawery cały czas gdzieś poluje na trójkąt nogami z tego dołu. Widzisz, jak ta prawa noga wysoko... Oj. Mamy siedzi to ciasno. Wystarczy ściągnąć teraz... Tak. Jest trójkąt nogami. Ściągamy Mieliśmy głowę. już jeden trójkąt na dzisiejszej gali. Uwaga. To już jest koniec. Wydawało mi się, że teraz może pójść spać Szymon Liszka. 35 sekund. Ależ ciężka sytuacja dla Szymona. Czy on to przetrwa? Wydaje się, że ciasno to siedzi, ale chyba brakuje tutaj centymetru. Dosłownie. Aj, wykaraskał się z tego. Brawo Szymon.
Udało się Szymonowi Na wyjść, charakterze, tak. wyjść Lepsze z do walki. opałów. I to on jest teraz z góry. Próba duszenia trójkątna rękami, ale mało czasu, chyba nie starczy. Tak jest. Od razu jest pozycja boczna. Szymon chyba nawet nie zorientował się, jaką miał możliwość w tym momencie. No i proszę, i teraz być może jest nawet remis po tych 2 rundach. No kto wie. Ale bardzo mocna runda. No tak, odrobił właśnie Szymon Liszka zadanie domowe z pierwszej rundy, bo ta pierwsza runda była bardzo dobra w wykonaniu jego rywala. O, ale widać już po Ksawerym zmęczenie. Ale no nic dziwnego, tu jest takie tempo naprawdę. No i dużo tej, nazwijmy to, zabawy zapaśniczo-parterowej. Tak. No Ksawery na dolnych chce się bić w stójce, a Szymon Liszka konsekwentnie szuka parteru. Ja bym bardzo chętnie zobaczył tutaj teraz w tej trzeciej rundzie taką batalię właśnie Na pięści? stójkową. Tak, stójkową, jakieś high kicki. Ale blisko. Jak myślisz, jak było blisko, żeby Ksawery na dolny poddał swojego rywala tym trójkątem? Wiesz co, tam chyba ręka nie była dobrze przeciągnięta do końca, bo widziałem, że próbował ściągać tą głowę Szymona. O, tutaj Bardzo zmęczony Szymon Liszka, ale Ksawery na dolny również. Tylko Ksawery na dolny ma tą przewagę, że on ma masę kibiców na arenie w Zawierciu. dokładnie tak. A to naprawdę pomaga, proszę mi wierzyć. I rozpoczynamy rundę numer 3, być może tą decydującą. Czy będzie parter, czy będzie stójka? Kto przeniesie walkę do parteru? Kto trafi w tej wymianie? Zaraz poznamy odpowiedzi na te pytania. Ale spokojnie panowie, bo tu już na pewno brak trochę kondycji, brak tego tlenu. To będzie runda typowo na charakterze. Idzie po I nogi. znowu to samo. Znowu ta sama. Posadzka, oj, O! ale uchwycił głowę, proszę zobaczyć, uchwycił głowę, zachodzi za plecy Ksawery na dolny. Czy spadnie? Ajajaj, uchwycona cały czas lewa noga Ksawerego. No Szymon Liszka jak zaprogramowany, jak czołg, cały czas napiera, żeby sfinalizować obalenie. Ale trzeba przyznać, że chłopak jest naprawdę bardzo silny fizycznie. Ale Ksawery na dolny, no tutaj może ulokować ciosy w parterze, rozpuszcza ręce, jest za plecami. Obie nogi już ma wpięte, więc Zaraz będzie rozciągnięcie. No być może właśnie powinien bić, a nie szukać tego poddania, bo próba i szukanie poddania też bardzo pompuje. zgadzam się z tobą, natomiast Ale jest próba tutaj duszenia, rozciągnięty, nie będą jednak uderzenia. Ksawery na dolny, idzie po skończenie w rundzie numer 3, nie, spada z tych pleców. Ksawery spadł, czy specjalnie wypiął nogi, bo nie zdążyłem zauważyć. Wydaje mi się, że spadł, ale już mamy powrót do stójki i to Ksawery na dolny notuje udane sprowadzenie. Minuta 15 do zakończenia tego starcia i Ksawery na dolny jest w dosiadzie, teraz za plecami. Powiem szczerze, nie spodziewałbym się takiego przebiegu walki. Mam tutaj na myśli fakt, że 3/4 walki odbywa się po prostu w parterze. No to zobaczymy jeszcze na sam koniec, kto tutaj podpisze to taką kropkę na D. Taka trochę dziwna, patowa sytuacja, no proszę. Kto tutaj jest w pozycji dominującej, Mateusz? Ciężko stwierdzić, ale teraz Ksawery jest z góry. Leciutko z góry, tak jest. No i 30 sekund do Jedno końca. trzeba przyznać, na ten moment jednogłośna decyzja w mojej ocenie dla Ksawerego, tak. No chyba, że zaraz skończy swojego rywala, ale jest charakternie, ogromne serce do walki Szymona Liszki, który tutaj idzie po nogę, ale chyba braknie czasu, nie siedzi to też dobrze, więc Ksawery na Zostało dolny. 10 sekund do końca walki. Już w tym momencie Szymon niestety, chociaż chciałem powiedzieć, że nie jest w stanie nic więcej wyczarować. Będzie Natomiast decyzja, tak jest. przypomnę sytuację, która odbyła się na Silesian MMA w Chorzowie, gdzie Dominik Dymiński Marcina Malaszewskiego poddał i to dosłownie w ostatniej sekundzie Tak jest. walki, więc W MMA takie sytuacje, takie poddania się bardzo często zdarzają.
Ja nawet pamiętam takie podanie na Stadionie Narodowym. Gala KSW, Tomasz Narkun, Marcin Wójcik i Marcin Wójcik tam sekundę do końca odklepał. Tak, również pamiętam tą walkę, ale tymczasem czekamy na werdykt. No ciekawe, ale chyba Ksawery Nadolny tą trzecią rundę dopisał na swoją korzyść. Jak dla mnie jednogłośna decyzja dla Ksawerego. Zaraz poznamy odpowiedź na pytanie, kto wygrał to starcie. Ale naprawdę, jeśli w tym tempie Ksawery będzie się rozwijał, to ma szansę stworzyć naprawdę bardzo dobrą karierę. Dokładnie. Ma w limicie wagowym 70 kg, w którym zmierzyli się Szymon Liszka i Ksawery Nadolny. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni, starcie to zwycięża Ksawery Nadolny! A więc zwycięski i szczęśliwy, choć to był naprawdę twardy bój i miałem wrażenie, że ulżyło, gdy usłyszałeś swoje nazwisko i to twoja ręka powędrowała ku górze. Nie ulżyło, wiedziałem, że wygrałem. Całe 3 rundy dominacji, bronienia obaleń. To wszystko, na co pracowałem przez 10 ostatnich tygodni. Zwieńczenie po prostu tego wszystkiego. I chciałbym z tego miejsca podziękować mojemu klubowi Animals Zawiercie, w którym trenuję już od... Nawet nie wiem ilu, ale w miarę sporo. Wszystkim moim trenerom, Maksiowi, Natalce, Krystianowi, Miłoszowi, wszystkim kolegom z maty. Dziękuję mojemu sponsorowi Aka Barber Zawiercie za wsparcie mnie w przygotowaniach do walki, w dbaniu o moją fryzurkę. No i Trzeba dobrze wyglądać też w klatce. No i dziękuję jeszcze wszystkim moim kibicom, rodzinie, mamie, bratu. Kocham was wszystkich. Au! To było udane zakończenie 2025 roku. Tak jest, udane, bardzo udane. Czekałem na tą walkę z niecierpliwością, naprawdę. Teraz odpoczynek, 2 tygodnie, może 3. I wracam do przygotowań, widzimy się niedługo. Pozdro. Zróbcie hałas dla zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Ksawery Nadolny. Ale jest z nami oczywiście również Szymon Liszka. Jak się mamy po tej szalonej walce? Co ja powiem? Nie zawalczyłem dobrze, to może się dobrze wyrażę dziś. Słuchajcie, dziękuję wszystkim za wsparcie. Ja krążę drogą wojownika i wrócę, będę w treningu. I co? Kocham ten sport. Mogę tylko dzisiaj przeprosić i podziękować. Chciałbym podziękować moim sponsorom. NK Kebab, najlepszy kebab u nas. Munk Stomatologia. Myślę, że po tych ciosach od Ksawerego może go odwiedzę. Dziękuję też szwedzkie Demo i Meble Motyl, najlepsze kuchnie w Polsce i na Słowacji. Dziękuję też Myślenicom, burmistrzowi i gminie. I oczywiście mojemu trenerze. Wiem, że zawiodłem, ale kiedyś jeszcze udowodnię, że zapasy są lepsze od stójki. I co? Dziękuję też klubowi, chłopakom i kurwa wam. Szymon, jedno pytanie jeszcze na koniec. Jedna kwestia mnie zaciekawiła. Kula mocy czy kraftowe? W sobotę kraftowe mięsko łęki, bułeczka z prażoną cebulką. Jutro wleci. Sara, czekaj na mnie. Dziękuję. Zróbcie hałas dla Szymona Liszki. Sportu czy wygrywać, sportu czy przegrywać. Takie są sporty walki. Za nami 5 pojedynków. Przechodzimy więc do starcia numer 6. A tym razem będzie to pojedynek w formule bokserskiej, a więc cage boxing.
I jako pierwszego do klatki Silesian MMA 24 zapraszam reprezentanta klubu Wściekłe Pięści Węża. Przed Państwem Wojciech Lechuń. Minęło tyle lat pamiętnych długich dni, walk o wolny kraj, przelanej polskiej krwi. Emigracji wiatr rozrzucił nas jak pył. Niewielu z nas o wolność walczy dziś. A gdzie jest wolność ta, o którą walczy każdy z nas? Kiedy władza będzie w naszych rękach, zbudujemy nowy, silny kraj. Kraj klasy robotniczej i białego, wolnego człowieka. Zameldował się już w klatce Silesian MMA Wojciech Lechuń. Pierwszy z dwóch fighterów, którzy oczekują na starcie w formule cage boxinga, więc w formule bokserskiej. Jego rywalem z klubu Animals Zawiercie będzie Sergiusz Nowiński. Śmigam w dresie, palę skóra, niepotrzebna mi była matura. Na komforcie się bujam, szybujam. Ustawiam tryb komfort, inni chcą się ze mną ścigać, a ja tylko proszę pongo. Chwila, chcieliby miłosne teksty, ja głęboko patrzę w oczy. Jestem kurwa taki chamski, że podobno aż uroczy. Znowu latam po nocy, znowu jaram gdzieś do nocy. Plus dzwonka o 6, nic mnie nie zaskoczy. Jestem modny na swój sposób, dresy noszę jak garnitur. Ze mną zrobisz interesy, ale jak coś to po cichu. Teksty piszę w notatniku, w aucie gdzieś tam w korkach. Bo wolny czas poświęcam se na Netflix i waporka. Głowę w furach mam, bo ciągle dymi bongo. Kapcie w furach mam, bo włączam tryb komfort. Myśląc, że miałem plan, to jesteś błędzie mordo. Kiedy nielegal to strzał, już nie podróżuję z torbą. Mogłem być nikim. I walka numer 6, tym razem boks 82 kg. Wojciech Lechuń, Wściekłe Pięści Węża kontra Sergiusz Nowiński, Animals Zawiercie. Ogromna przewaga wieku na korzyść Wojciecha, no waga podobna i wzrost identyczny. Dokładnie, to jest taka walka. Młodości z doświadczeniem, chociaż Wojciech Lechuń za dużo pojedynków nie ma. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle debiut w klatce Wojciecha. Z tego co się orientuję, to tak, że to jest najprawdopodobniej jego debiut. Szukałem na Tapologii, szukałem na YouTubie i Wojciech Lechuń chyba nie ma pojedynków, być może jakieś amatorskie, które przegapiłem. Natomiast na pewno Sergiusz Nowiński debiutantem nie jest. Tak, znany z gali i walki pomaga i tam chyba walka w MMA, jak dobrze pamiętam, było poddanie na jego korzyść. No i taka ciekawostka, jak na razie reprezentanci Zawiercia 2, a reszta świata 0, więc na razie kibice na hali są na pewno bardzo zadowoleni. Kuba, powiedz mi, jakbyś miał obstawić przebieg walki, jakby to według ciebie wyglądało? Dobre pytanie. No ciekawe, jak właśnie Wojciech Lechuń wejdzie w ten pojedynek, no bo Sergiusz Nowiński jest już w miarę doświadczony, obyty z tą klatką. No może walka skończy się przed czasem. No kto wie, chociaż te rękawice, duże rękawice jakby nie premiują tych skończeń często. Tak, natomiast tutaj trzeba zwrócić uwagę na bardzo, ale to bardzo duże zestresowanie Wojtka. Tak? Myślisz? Tak, bo widziałem przed chwilą, jak oddychał i... Zobaczymy. Stres często się kończy do pierwszego celnego uderzenia. Albo przyjętego. Tak, oddanego albo właśnie przyjętego. I trafia ciosami prostymi Sergiusz Nowiński. Tutaj lokalny bohater.
Oj tak, jest chyba duży stres. Ma Ale rację, tak, Mateusz. jest troszeczkę sparaliżowany, ale próbuje te ciosy wyprowadzać, więc wiesz, nie ma takiej tragedii. Tak. I trafił teraz Nowiński. Tak, ale trzeba zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Wojtek przy uderzeniach bardzo mocno odchyla głowę do tyłu, podnosi przy tym szczękę. I To jest odsłania się na potencjalne uderzenie na przykład podbródkowym. podbródek, sierp, prosty, wszystko może wejść tak naprawdę, nie? Nic nie chroni wtedy tej szczęki. To też jest trochę wyjście z komfortu dla Sergiusza Nowińskiego, bo on toczy typowo walki w MMA. Tak, tak. I gratulacje Ależ kombinacja. dla Wojtka za odwagę, bo jest na pewno jego przeciwnik o wiele bardziej doświadczony, Mimo że jest młodszy. mimo że jest młodszy. Dokładnie. Ale widać, że to jest debiut chyba w ogóle w klatce Wojciecha, no bo jest spięty jednak. Tak, no tutaj Dobrze stres, zauważyłeś to, Mateusz. stres robi bardzo dużo. Ale nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Zawodnicy doświadczeni też potrafią się spiąć niejednokrotnie, bo nie wiem, walczą właśnie przed swoją publicznością, tak? Gdzieś tam ktoś nakłada na nich za duże ciśnienie i presję. O, Szuka tutaj dołu Sergiusz Nowiński. Trafił w końcu Wojciech Lekuń takim króciutkim prawem prostym. ale jest tam delikatne zaczerwienienie pod okiem Sergiusza, więc to nie było pierwsze uderzenie takie trafione przez Tak. Wojtka. Obaj panowie w klasycznej pozycji z lewą nogą z przodu. Chociaż teraz zmienił pozycję Wojciech Lekuń, ale niepotrzebnie, bo został skarcony. Widzisz, to jest to, o czym wspominałem. Czyli ta broda jest unoszona do góry przez Wojtka. Tu nie ma takiej dynamiki jak w poprzednich walkach. Ale teraz trafił Sergiusz Nowiński. Sergiusz się zaczyna powoli rozkręcać. Tutaj nam szczęka wypadła. Tu więc krótka przerwa. I 30 sekund do zakończenia rundy pierwszej. No Sergiusz cały czas presuje. A Wojciech Sergiusz- kontr. Tak, ale Sergiusz bardzo spokojnie w ogóle prowadzi tą walkę. Oj, teraz panowie rozpuszczają ręce na sam koniec. Kto zaznaczy to na swoją korzyść. Wydaje się, że Sergiusz Nowiński częściej trafiał. I tutaj I koniec rundy cios na pierwszej. dół. Chyba trochę na korzyść Sergiusza bym powiedział. Częściej trafiał, celniej przede wszystkim. Tak, zdecydowanie na korzyść Sergiusza. Natomiast jestem zdziwiony, że Sergiusz troszeczkę mocniej nie wszedł w tą pierwszą rundę, bo tego się właśnie spodziewałem. Natomiast brawo tutaj dla Wojtka, bo no nie odpuszcza. Po prostu Wojtek nie odpuszcza. Ciekawe, jak właśnie pokaże się w tej drugiej rundzie, gdy ten stres już zejdzie i być może odwrócą się nam losy tego pojedynku. Wiesz co, ten stres już zszedł, Tak, dlatego podejrzewam. być może Wojciech Lekuń teraz będzie się czuł o wiele lepiej w klatce Silesian MMA. Ale on już widać po twarzy Wojtka, że jednak tych sił już powoli brakuje. Natomiast Sergiusz, nie wiem, pokuszę się o stwierdzenie, że wygląda jakby zrobił Dopiero może zaczynał. jakąś rozgrzewkę. A to jest ciekawe, bo to jest cage boxing, czyli w klatce, a jednak o wiele lepiej bije się na pięści w ringu, prawda? Tam nie ma tyle miejsca właśnie, żeby orbitować nam po tej klatce i łatwo, o wiele łatwiej zamknąć rywala w narożniku. Tak, no i zaczynamy drugą rundę. Oj, teraz rozpuszcza ręce Wojciech Lekuń i został skarcony za to kombinacją. I trafia Sergiusz Nowiński. Wojtek nawet przez chwilę próbował walczyć z odwrotnej pozycji, ale szybko zmienił decyzję po... O! Tutaj Sergiusz ładnie trafił czysto na brodę. Wydaje się, że Sergiusz Nowiński kontroluje to, co dzieje się w klatce. Tak, zdecydowanie. I tutaj też widzę, że zaczyna uderzać. W ogóle podkręca tempo. Tak. To trzeba zauważyć i coraz więcej uderza tych dołów. Ale odpowiada Wojciech Lekuń, ale czytelne są te jego akcje. Lewy na lewy. 2 minuty, 12 sekund do zakończenia drugiej odsłony.
Na razie spokojnie, bardzo spokojnie z jednej i z drugiej strony, chociaż Sergiusz Nowiński wydaje mi się, jakby podkręcił tempo, to być może zobaczylibyśmy nawet jakieś liczenie. Myślę, że na pewno. Spokojniejszy fragment tego starcia. Trafia takim lewym Sergiusz Nowiński. Jest duży doping dla lokalnego bohatera Animal Zawiercie Sergiusza Nowińskiego. Zamknięty za podwójną gardą Wojciech. Próbuje odpowiadać sierpami. Świetna akcja Sergiusza. No ta runda zdecydowanie tutaj do jednej bramki. Ale tu jest taka pykanka, nie wiem czy zobaczyłeś, taka szermierka i na pięści. Ale na chwilę obecną tylko z jednej strony. No trochę tak. Ale pokazuje charakter i wolę walki. Oczywiście Wojciech. Wojtkowi tego nie można odebrać. Zobaczymy, czy coś tutaj się zmieni w tym pojedynku. Ale Chyba na to się nie zapowiada. Nie, Wojtek już zaczyna oddychać rękawami. Ale są sporty walki, no to się Jeszcze może zmienić. podejrzewam, że jeszcze jeden cios na dół Wojtka i może być po walce. Myślisz, że właśnie tymi dołami mógłby zakończyć ten pojedynek Sergiusz na swoją korzyść? Jakby trafił konsekwentnie pod prawym łokieć? Myślę, że jak najbardziej. Ale zauważ, bardzo nisko ręce Wojciech Lekuń, czyli pewnie odczuł te uderzenia na kort. Cały czas je odczuwa, bo Sergiusz cały czas i coraz więcej tak naprawdę uderza tych dołów. Zresztą widać po chłopaku, że no jest to 18-latek, tak? Dobrze pamiętam? 18-latek? Bardzo możliwe. Tak, no młody chłopak, a krzepę w rękach ma. I 15 sekund do końca tej odsłony trafia Sergiusz Nowiński, odpowiada Wojciech. Końcóweczka, kto zaznaczy to na swoją korzyść. Szuka teraz Wojciech Lekuń dołów, odpowiada jego rywal. Nie trafił teraz prawym, ale jest końcówka na korzyść Sergiusza. Te ciosy proste doszły celu. I znów trzeba pochwalić Sergiusza za skuteczność, a Wojtka za charakter. A nie masz wrażenia, że jakby Sergiusz Nowiński być może mocniej poszedł, to mógłby to nawet zakończyć przed czasem? To ja może nie powinienem, ale powiem, że jestem tego święcie przekonany. Ale być może właśnie Sergiusz próbuje złapać takiego doświadczenia bokserskiego, pięściarskiego. Albo siłą rzeczy gdzieś tam te kilka ciosów od Wojtka go trafiły i delikatny respekt nadal czuje. No być może. O, te doły i ten lewy sierpowy w wykonaniu właśnie Sergiusza. I zaraz decydujące starcie numer 3 w walce numer 6. Boks 82 kg. Wojciech Lekuń. Żółte spodenki, zielone spodenki Sergiusz Nowiński. No, zapowiada się na razie na Zawiercie 3, reszta świata 0. A Zawiercie dzisiaj zrobi furorę. A jeszcze w kolejnej walce jest kolejny reprezentant Zawiercia, Damian Górski. I to też będzie bardzo mocna walka. Ale Już wracamy. skupmy się na razie dokładnie na tym, co mamy obecnie w klatce. Ogromny doping dla Sergiusza. Oj, trafił tutaj. Teraz swojego rywala wydaje się, że zatańczył Wojciech Lekuń. Delikatnie splątały mu się nogi. Ale dalej w tej walce nie mamy liczenia. Być może to jest ta właśnie różnica tych rękawic. Gdyby to były małe, to jakiś knockdown, liczenie moglibyśmy zobaczyć. Tak, no to zdecydowanie. Myślę, że przy małych rękawicach to już dawno by mogło być po walce. A ciężko jest w tych dużych kogokolwiek znokautować. Ale da się oczywiście to zrobić. I takich przykładów moglibyśmy tutaj dużo wymienić. Bardzo, bardzo. No, sporty walki są trochę niewdzięcznym sportem, bo możesz prowadzić całą walkę, odsłonić cię raz, dostać cios i czym zostać znokautowany. Ale dlatego wszyscy kochamy ten sport. Tak. Najbardziej nieprzewidywalny sport chyba na świecie. To tak można powiedzieć. Jak najbardziej.
Minuta 40 do zakończenia tego starcia. No, próbuje Wojciech Lekuń ulokować jakieś ciosy na twarzy swojego rywala, ale jest to bardzo czytelne i Sergiusz Nowiński świetnie sobie z tym poradził. Oj, lewy, króciutki sierpowy Sergiusza i szuka dołu. Ale tutaj kolejny dół wszedł właśnie na korpus Wojtka. Świetny lewy prosty, aż odskoczyła głowa Wojciecha i są doły. Wydaje się, że chyba odczuł te doły od razu. Ręce poleciały trochę w dół. Po raz kolejny trafia prostym Sergiusz Nowiński. Ja bym chciał tutaj jeszcze raz podkreślić ogromny charakter Wojtka. Tak. Mimo że chyba przegrywa to starcie, nie odpuszcza i teraz presuje, co możemy zobaczyć. No, cały czas inkasuje uderzenia, ale nic sobie z tego nie robi. Lewy sierpowy i jeszcze lewy prosty dołożył Sergiusz. Widzimy również, jak bardzo aktywny jest narożnik Wojtka. Cały czas podpowiedzi z ich strony, ze strony narożnika. Końcówka, no zobaczymy, czy na sam koniec coś rozpuści z panów ręce. Mało czasu. No chyba tutaj nic się nie wydarzy. Dociągniemy do tej kolejnej decyzji podczas dzisiejszego eventu, ale trafia Sergiusz. Ale Wojtek tutaj Sergiusza Opowiada. delikatnie takim hakiem smyrnął po nosku. Koniec tego pojedynku, bardzo techniczne starcie na punkty, no i czekamy na werdykt sędziowski. Jeśli chodzi o Sergiusza, to bardzo dobry boks, bardzo dobra robota, ale, bo te ale zawsze musi być, spodziewałem się jednak czegoś więcej mimo wszystko. Mam tutaj na myśli jakiś chociażby jeden knockdown. Ale zauważ, że Sergiusz jest bardzo młodym zawodnikiem i on cały czas łapie to doświadczenie o bycie z klatką. Mimo że już kilka pojedynków stoczył. Tak, ale jednak widać różnicę pomiędzy dwoma panami. Można było się, przynajmniej z mojej strony oczekiwałem czegoś więcej. No tak, to był debiut chyba w ogóle w klatce Wojciecha, jak się nie mylę. Tak, ale debiut pomimo najprawdopodobniej przegranej to może być siebie Zadowolony. Wojtek dumny. Nie odpuszczał. Dumny, bo pokazał charakter, wolę walki. Nie jedna osoba Odpuściłaby. tak odpuściłaby. No i już w tym momencie czekamy na werdykt. Zaraz Karol Garncarz ogłosi werdykt. Numer 6 w formule cageboxing, w której zmierzyli się Wojciech Lekuń i Sergiusz Nowiński. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni. Starcie to wygrywa Sergiusz Nowiński. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. Sergiusz, zostań ze mną tutaj na środku klatki. Udane zakończenie tego 2025 roku. Cageboxing, ale to ty, na luzaku miałem wrażenie, podszedłeś do tego werdyktu. No, w ogóle najpierw chciałem podziękować moim rodzicom, tym wszystkim ludziom, którzy tu przyjechali, żeby mnie wspierać. No i może jeszcze raz pytanie. Mówię, tak, to jest moment na brawa, dokładnie, nie zapominajmy o tym. Zawiercie. Wywiady po walkach rządzą się swoimi prawami, to jest stres, to jest zmęczenie, to są emocje. Mówię, że na luzaku podszedłeś do tego
werdyktu. Miałem wrażenie, że byłeś pewny zwycięstwa. Starałem się z chłodną głową podejść do tej walki i tak samo chłopaki mi powtarzali w szatni na chłodnej głowie, żeby wszystko porobić i Udało się. udało się. Grzeczny byłeś w tym roku? Czy Mikołaj przyjdzie? Lub może już był? Grzeczny byłem, może przyjdzie. Zobaczymy. Tego życzę. Szanowni Państwo, jeszcze raz zróbcie aplauz dla zwycięzcy tego pojedynku. Sergiusz Nowiński. Any sister, any job, any broke down car, and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. Stajemy w klatce Silesian MMA. Za nami 6 pojedynków. Przed nami więc 6-7. 7 starcie, a więc czekamy na to, co wydarzy się tym razem w formule K1. Limit wagowy 77 kg. Jako pierwszego zapraszam do klatki reprezentanta Wataha Muay Thai z Koczów. Przed wami Miłosz Odziomek. się pseudonimem Tetka, jest odpowiedzialny za przemyt ponad tony marihuany z Serbii do Niemiec. Jak donosi TVN24. Jak donosi niemiecka policja, osoby, które napadły w Niemczech na konwój z pieniędzmi, były pochodzenia polskiego. Biznesklej, rozpierdalam ten ich fame. Wbity chuj w teledyski, w koncerty i w mecz. Mary Jane idzie w race, qualitet Vesta Haze. 10k z przodu, słup 0,5 będzie lżej. Kurt Cobain leci w legie, klasę Mercedes. Kierunek Dortmund, bez kurwiska, wyrwy stres. KRK, KCF, padam jak moczeta tnie. System A do V do E, Palaman und am Bett. Tonik stocz, kein problem, Kunde dacji ma gain. Wiesz co 5, no to leci jak sen ORFM. Mija noc, idzie dzień, odbija ostatni sen. Kapa fioletowa odjebania, jak logo play, jaki safe. On jest safe, meteor skitrany w poduszce. Pod poduszką maczeta, a makarów w poduszkę. Więc zamykasz kurwo byśkę, ty ta udawana mafia. Jak nie zamkniesz to przejadę, zatechą ja ci do gardła. Owe, welcome to Poland, bratucha. Hermetyczny kraj, betonowa dżungla. Owe, welcome to Poland, bratucha. Mołotow, koktajl, policyjna suka. Owe, welcome to Poland, bratucha. Hermetyczny kraj, betonowa dżungla. Owe, welcome to Poland, bratucha. Mołotow, koktajl, policyjna suka. Kto mi wypalał góry, suki wyjebią serto. Futuring i chuj, sam na scenie zrobię Bangkok. 100% na tym są, a co powie prokurator? W chuju mam to, montuję plastik pod auto. Bratucha hardcore i terapato. Otwierają się drzwi, banko wchodzę. Gotowy do wojny w klatce Silesian MMA zameldował się już Miłosz Odziomek, a jego przeciwnikiem będzie reprezentant klubu Animals Zawiercie. Przywitajcie przed wami Damian Górski. Tutaj całe życie walka, ja wiem podać się nie mogę. Treningi, ulica, życie mnie zahartowały, ziomek, więc idę po wygraną, nie pierwszy, nie ostatni raz. Nieważne jakie ściano idę, co by miało się tam nie dziać, idę po to, by zwyciężać, idę dumnie stoję jak na froncie, idę zrobić tam robotę. Słowa trenera pamiętam, dla mnie to najlepsze rady. Radzenie cen na sparingach to były tego przykłady. W partnerze bardzo mocniej nie spieszyła panki. Jeszcze droga była bardzo ciężka, przygotowania mocniejsze. Co mnie tu nie zabije, to wyniesie mnie na podium. Każdemu tego życzę, co ma zajawkę do sportu. Wylane po tu litry wyjdą tylko ci na dobre. Każdy trening cię ulepsza, daje coraz lepszą formę. Kiedy przeciwnik prowadzi, to wtedy spokojna głowa. Zawsze się znajdzie patent, dlatego warto spróbować. Po walce bita piona, jak była honorowa, nawet kiedy przegrana, trzeba się zachować. Narożnik podpowiada, jesteś bardzo blisko, chłopak. I walka numer 7. Miłosz Odziomek z Wataha Muay z Koczów kontra Damian Górski z Animal Zawiercie. K1 77 kg. Panowie, podobna waga, ten sam wiek i o centymetr wyższy jest Miłosz Odziomek. Myślę, że tą walkę będzie się naprawdę bardzo fajnie oglądało ze względu na to, że no, panowie robią wrażenie. Tak jest. Umiejętności również posiadają. Jak szukałbym tutaj o jakichś pojedynkach skończenia, to właśnie tutaj. Tak. Ale poczekamy, zobaczymy.
na pewno życzę powodzenia obydwu panom, niech wygra lepszy. Dla Miłosza Odziomka będzie to debiut w organizacji Silesian MMA, a Damian Górski wygrał decyzją z Nikomedem Gotkiem i przegrał przez podanie z Sulejmanem Romańczykiem również na galach Silesian MMA. Ale waga ta sama, ale spójrz, jednak wizualnie panowie się troszeczkę od siebie różnią. Spójrz, jaki Damian jest nabuzowany. Tak, no mi się wydaje, że tutaj panowie wlecą w siebie od razu. Jeden bądź drugi zajmie środek klatki i będą wymieniać ciosy, uderzenia. Myślisz, że która runda? No może być nawet pierwsza, ale już kilka razy się myliliśmy podczas dzisiejszego eventu, więc nie bądźmy prorokami, ale mocno wchodzi, tak jak zapowiadaliśmy, Damian Górski. I mamy pierwsze liczenie, no błyskawicznie. Ile to trwało? 9-8 sekund. Jest na pewno Miłosz Odziomek teraz zamroczony. Damian zdecydowanie wie, co robi. I czy Damian Górski idzie po 4, Zawiercie, reszta świata 0? No zaraz się przekonamy. Na razie reprezentanci Zawiercia kapitalnie sobie radzą. I rozpuszcza ręce Damian Górski. Ma kowadło w łapie. Tak, są bombki, są kowadełka. I poluje, zaraz ustrzeli czymś swojego rywala. Ale źle szedł ten pojedynek, Miłosz Odziomek. Tylko pytanie, czy Damian za szybko się nie spompuje. Nie wystrzela się, o, właśnie. Bo trzeba przyznać, że faktycznie idzie tutaj za Kolano. ciosem bardzo mocno, Tu poślizgnięcie. ale tutaj już Tutaj coś sygnalizuje chyba kopnięcie w krocze. chyba tak. To oczywiście I już- Miłosz Odziomek będzie mieć czas, żeby dojść do siebie, to jest 5 minut. Ale mocno naruszony już. Ta przerwa być może teraz mu pomoże bardzo, no bo bardzo wjechał w niego, chociaż tutaj Wiesz co, problem jest taki, że niejednokrotnie sytuacja wygląda tak, że po takiej przerwie stres i adrenalina zaczyna schodzić Wracamy. i po prostu zawodnikom odechciewa się walczyć. uparł się Damian Górski na jakieś efektowne skończenie, bo cały czas napiera do przodu. Czy on wytrzyma nawałnicę tych uderzeń, mówię tu o Miłoszu Odziomku. Frontalne kopnięcia. No ale jeżeli Damian Górski nie skończy swojego rywala, to ciekawe jak wyjdzie do drugiej rundy, ile będzie mieć sił. Szuka dołu, trafia nawet przez gardę. Ale tu Miłosz już powoli chyba przestaje w ogóle widzieć na te oko, chyba że to ja się mylę. Ja nie widzę z tej strony kamery, czy właśnie tak jest, jak mówi Mateusz. Mam wrażenie, że to oko Miłosza jest zamknięte, ale mogę się oczywiście mylić, bo na Jest pewno lewy tam... sierpowy, końcówka. Koniec pierwszej rundy, w której Damian Górski pokazał się kapitalnie. Tak, nie, no tak jak mówiłem, oko już bardzo mocno naruszone, tam też Ale to jest widoczna bardziej... krew. O jest, ale śliweczka. Jest. Ale nie jest chyba zamknięte, bardziej jest rozbite, rozkrwawione. Tak, Kuba, ale wiesz, jeszcze z 2-3 ciosy i Te miejsce i może być miazga. będziemy mieli jednookiego bandytę. Ależ wjechał, kapitalna akcja i widzimy na powtórce, że w każdy cios Damian Górski wkłada pełni sił. Ale patrz, jak Damian bardzo inteligentnie podchodzi do tej walki. Po pierwsze, presja jest zdecydowanie po jego stronie. Druga sprawa, 4-5 ciosów na górę i kończy dołami. Tak. A myślę, że właśnie Damian Górski wytrzyma w takim tempie aż 3 odsłony, potencjalnie oczywiście, bo to się może skończyć szybciej. To jest taka odważna taktyka, no bo jeżeli nie skończysz rywala bardzo szybko, no to potem możesz nie mieć tlenu i kondycji. No ale spójrz na tego chłopaka, mam tutaj na myśli Damiana. On naprawdę wygląda kondycyjnie na Dobrze. chwilę obecną bardzo Jakby dobrze. był świeży. Tak. A jednak przeszarżował dosyć. I od razu, tak jest, tutaj nie ma kalkulacji. Damian Górski rozpuści ręce, ale na pewno Miłosz Odziomek poluje na te kopnięcia, czy to frontalne, czy to wysokie, czy nawet niskie. Na chwilę obecną to jest jego jedyna szansa. Tak. Być może trafi jakimś wysokim kopnięciem.
No kto wie, to jest właśnie W tym sport walki. sporcie, tak, dokładnie, w tym sporcie wszystko się może zdarzyć, bo pięśćmi to on raczej tutaj za bardzo nie operuje. Też walczy troszeczkę na cofce tak zwanej. No z kontry typowo. No ale przy takiej... Ło! Próba wysokiego kopnięcia w wykonaniu Damiana Górskiego teraz. Ale już nie czuje dystansu Miłosz. Nawet te niskie kopnięcia, które wcześniej robiły robotę, nie dochodzą celu. Ja w ogóle ciężko jest mi uwierzyć, że Damian Górski waży 77 kg. Ja bym dał tutaj za takie minimum 87. Może dużo ścina. Ależ ręce Damiana Górskiego ważą dużo, tu Ale jest poślizgnięcie. poślizgnął się, tak. Liczenia Chociaż nie jest powinny- liczenie. O proszę. Nie, tak? Tak, jest liczenie. Zobacz. Faktycznie. Zwracam honor. Drugie liczenie w walce. I zobaczymy, czy Miłosz Odziomek wróci do tego pojedynku. Tak jest. Ręce są w górze, czyli wróci. A w K1 3 liczenia w rundzie kończą nam walkę. I chyba 4 w całym pojedynku również. I widziałeś, znowu zakończenie dołem, nie? Tak. 30 sekund do zakończenia tej odsłony, która również jest bardzo dobra w wykonaniu Damiana. Damian pokazuje Miłoszowi, nie, to na mnie nie działa. Tak. Duża lekcja kickboxingu. Ale twardą głowę ma na pewno Miłosz. Cały czas przyjmuje uderzenia, ale jest w tym pojedynku. Miejmy nadzieję, że nie będzie miało to żadnych skutków ubocznych w dniu jutrzejszym. No pewnie głowa, nogi, no wszystko będzie go bolało. Tak mi się wydaje. I zaraz decydująca runda numer 3. No ciekawe, no na punkty raczej Miłosz Odziomek tego starcia nie wygra. No musiałby pokusić się o coś nieprawdopodobnego, jakieś skończenie, ale to naprawdę ciężko o to będzie, chociaż jest to możliwe. Miłosza uratować może tylko knockout. Tak. Albo techniczny knockout przez właśnie liczenia. Nie będzie w stanie, wiesz, aż 3 razy dokładnie usadzić swojego rywala. Tu mamy powtórki właśnie, w których Damian Górski, no jak czołg. Ale on Chodził swojego naprawdę, kurczę, rywala. dobrze się trzyma kondycyjnie. Zaraz zobaczymy trzecią rundę i jaki będzie właśnie Damian Górski w tej odsłonie. Czy dalej będzie cały czas presował? No to jest ostatnia szansa Miłosza, żeby cokolwiek zmienić. Jeżeli teraz nic nie zrobi, to przegra tą walkę. Damian jeszcze zapomniał ochraniacza na zęby. I rozpoczynamy. Znowu wjeżdża mocno Damian Górski. Tak jak zdążył nas właśnie przyzwyczaić w poprzednich odsłonach. No te kopnięcia, być może jakieś właśnie wysokie kopnięcie, jakiś hajk, jakiś frontal, ale no nie czuje dystansu, a trafia teraz Damian Górski lewym sierpowym. Proszę zobaczyć pod lewym okiem, ale jest śliweczka. Bardzo Miłosza. dobra walka w wykonaniu Damiana i tutaj znowu widzieliśmy uderzenie kąsa te doły Miłosza. No i cały czas naładowany Damian Górski, podkręca tempo. No ale Miłosz naprawdę ma bardzo twardą głowę. No zobacz, że on cały czas stoi na nogach. Nie zalicza tych liczeń. Jeszcze 2 były liczenia na początku, ale w tej rundzie no cały czas skrupulatnie się trzyma. Oj proszę, frontalne kopnięcie na głowę, niczym Lyoto Machida. Ale jak dla mnie troszeczkę za mało w tej walce jest właśnie wysokich kopnięć. No tak, panowie tutaj próbują tych high kicków, no ale ciężko na pewno w tej trzeciej rundzie będzie to zrobić, no. Już na pewno nie są tak świeżi jak na początku pojedynku i pierwszej rundy. Poluje na doły. Tak. Pod prawy łokieć. Chyba coś tam siadło. Ugiął nam się trochę Miłosz Odziomek. I końcóweczka tego starcia. No wydaje się, że Miłosz chyba to przetrwa. O, będzie liczenie, czy nie? Nie, tutaj jakaś... Tak, jest liczony. Aha, okej. Ze stójki też w ten sposób można liczyć. To się nazywa standing
KO. A czy to nie jest KO, ale wiadomo o co chodzi. Tak, wiem, tylko wiesz co, byłem zdziwiony, bo nie wyglądało to z naszej perspektywy, jakby gdzieś Tak, tam... proszę zobaczyć. Rany wojenne. I koniec tego starcia. Damian Górski pokazuje lekcję kickboxingu Miłoszowi Oziomkowi. Miłosz, brawo i gratulacje za charakter. Reprezentanci Zawiercia 4, a reszta świata 0. Jeszcze powtórki, ten lewy sierpowy dochodzi w celu. Próba takiego latającego kolana, ale no nie czuł dystansu Miłosz. Jak widzę, co Damian wyprawia w klatce, to mam wrażenie, że on tak jeszcze z 5 rundek by machnął, wiesz? Tak? No być może kiedyś dojdzie do walki mistrzowskiej, a tam jest 5 rund i taki dystans tam właśnie jest premiowany. No, miałem wrażenie, że Damian jak trochę się spompuje, ale jednak kapitalne przygotowanie motoryczne, kondycyjne. Zgadza się. Werdykt każdemu chyba znany, A, tak, ale tak. dopełnijmy formalności. Karol Gancacz na mikrofonie. Zmierzyli się Miłosz Odziomek i Damian Górski. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni. Starcie to zwycięża Damian Górski. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Rise up. Od pierwszej do ostatniej sekundy tego pojedynku dominacja Górala, jak słyszeliśmy tutaj z trybun, wspierali cię kibice. Tak jak mówię, dominacja od samego początku, to pierwsze wejście, to pierwsze spojrzenie, te pierwsze ciosy, to już było wiadome, że chcesz przejąć kontrolę nad tym pojedynkiem. I tak przez 3 rundy. No zamierzałem go w pierwszej rundzie uszczelić, ale nie można mu tego odebrać, naprawdę ma mocną głowę, bo nie jeden po takich ciosach to już by leżał, nie? Sam byłem w szoku w pierwszej czy drugiej rundzie, że on dalej stoi i walczy, nie? Nie można serducha temu chłopakowi odebrać, na pewno. Twoje spostrzeżenia względem tego pojedynku, bo była szybkość, dobre kombinacje, szczególnie ten lewy na dół, gdzie widać było zaczerwienienie też na jego ciele. Zadowolony całościowo? No zadowolony, no bardzo się cieszę, nie mogę to ukryć, aczkolwiek jest troszeczkę niedosyt, bo chciałem to skończyć przed czasem. Naprawdę szacun dla tego zawodnika, bo to, ile on wątrób przyjął z małej rękawicy, to naprawdę jest niesamowite. Udane zakończenie 2025 roku. Oczywiście, bardzo udane. Od przyszłego roku lecimy kolejne cele. I to tyle, nie? Dziękuję bardzo wszystkim kibicom, wszystkim sponsorom, trenerom, którzy włożyli serducho w moje przygotowania. Jesteście naprawdę wielce i razem możemy osiągnąć bardzo dużo. Pokazałeś się na pewno z dobrej strony tutaj w klatce Silesian MMA. Podoba się tu w tej klatce, w tej organizacji? Oczywiście, jeszcze walka u siebie w mieście. Coś pięknego wygrać w takim stylu. Zróbcie aplauz jeszcze raz dla zwycięzcy tego pojedynku, Damian Górski! 7 elektryzujących starć. To już historia. Przed nami 3 ostatnie, a więc czas na drugi co-main event dzisiejszej gali. Będzie to walka na zasadach MMA Pro w limicie wagowym 80 kg i w tym przypadku będzie to walka na dystansie 3 rund po 5 minut. Jako pierwszego do klatki Silesian MMA zapraszam reprezentanta AK Champions z Głogowa Małopolskiego. Przywitajcie, przed wami
Kamil Lamczyk! Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Idziesz ulicą, uśmiechasz się. Skonstruowałeś bombę, skondensowaną śmierć. Znasz datę i godzinę, gdy świat się zacznie bać. Policja wszystkich krajów rysopis twój chce znać. Zamki na piasku. Zameldował się w klatce Silesian MMA z klubu AK Czempion Głogów Małopolski Kamil Lamczyk. Jego rywalem z klubu Showtime Bielsko-Biała będzie Remigiusz Rambo Rzemieniewski. Such a long, long train ride. Such a long, lonely ride back home. Now I know only I can stop the rain. It's not that we gotta do what we do, it's what we know. So to me it ain't nothing but being true. But now I know only I can stop the rain. It doesn't have to be the way it is. You say it is just because for the past 20 Walka numer 8, wracamy do MMA, 80 kg. Kamil Lamczyk, AK Czempion kontra Remigiusz Rzemieniewski, Showtime Bielsko-Biała. Remigiusz wraca po przerwie dwuletniej. On na Silesian MMA 10 zwyciężył swój pojedynek. Tak, no zobaczymy, co tutaj Remigiusz pokaże w tej walce po tak długiej przerwie. I może Patryk Chrobak przywiezie dzisiaj do Bielska 1-1. Tak jest. A jeszcze zostając właśnie przy Chrobaku, no wydaje mi się, że musi być ta trylogia z Arturem Kornikiem-Sowińskim. Pierwszy pojedynek Artur Kornik-Sowiński zwyciężył decyzją, jak dobrze pamiętam, na gali Silesian MMA w Ustroniu. Tak, no i walczyli wtedy w boksie. Tak, a teraz ten przypadkowy faul, palec w oko, no i walka no contest. Tak, no tak jak mówisz, to chyba musi się odbyć, ta trylogia. Powtórzę tutaj twoje zdanie i sam chętnie ją zobaczę, szczególnie, że Patryk był naprawdę pozytywnie nabuzowany przed tą walką. Rozmawiałem z nim, bo dawał mi wywiad. Widać było, że chłopak naprawdę chce pokazać dobry sport, dobrą walkę. No ale niestety stało się, co się stało. Natomiast na ten temat może ewentualnie jeszcze troszeczkę później przechodzimy Tak tutaj jest. do naszych dwóch wojowników. Sędzią tego starcia Dawid Duda. Tutaj mamy MMA, 5-minutowe rundy. K1 właśnie mamy 3-minutowe. Dobre, niskie kopnięcie w wykonaniu narożnika czerwonego. I obydwoje spokojnie szachują się. Tak, nikt nie chce popełnić Czytają. błędu na sam początek tego starcia. Jest frontalne kopnięcie Kamila Lamczyka. Poluje nawet na ten high kick. A Remigiusz Rzemieniewski w kontrze. On czeka właśnie na jakiś błąd potencjalny swojego rywala, ale prowokuje też. Tak, tak. Zachęca do wejścia w taką bijatykę. Troszeczkę nonszalancko. Tak, nonchalant style.
Oj, oj, oj. Chyba trafił w kolano Remigiusz. Tak, Od razu też mi się skrzywił tak się. właśnie wydaje. Bardzo Chyba nawet spokojnie, delikatnie panowie. utyka, mam wrażenie. Na pewno zabolało, to jest naprawdę bolesne. No ale spokojnie, spokojnie, tutaj nie ma podpalania się. No, poluje na te frontalne kopnięcia Kamil Lamczyk, Zaka Czempion. Bardzo spokojna runda. Tak, i w spokojnie wykonaniu również obu panów. na trybunach. Co jest dosyć dziwne podczas dzisiejszej gali. Tak. No można powiedzieć, że jest praktycznie sold out. Arena jest praktycznie cała wypełniona. Ale tak naprawdę jak przy każdej gali Silesian MMA. Tak, te gale Silesian mają taki kapitalny klimat. Ci kibice zawsze przychodzą i świetnie się tego słucha, tego dopingu. No i 3 minuty do zakończenia rundy pierwszej. Tutaj na razie mało się dzieje. No nikt się tutaj nie podpala, nikt nie ryzykuje. Są frontalne kopnięcia ze strony Kamila. Remigiusz Rzemieniewski na cofce. Jednak chyba jest start zaringowa. Te 2 lata zrobiły jednak trochę różnicę. Mogły zrobić różnicę, ale zastanawia mnie jeszcze, jak właśnie pod względem kondycyjnym Remigiusz wytrzyma ten dystans, bo tutaj mamy no, rundy 5-minutowe, prawda? Tak, ale w takim tempie wydaje mi się, że dociągnie na spokojnie oczywiście, jeżeli nie zobaczymy jakiegoś skończenia. Teraz presuje cały czas Kamil Lamczyk, szuka tych frontalnych akcji. Front kicków, które naprawdę bardzo dobrze działają, robią dobrą robotę. Mimo że tutaj mało strikingu, to jednak Kamil Lamczyk jest tą stroną presującą i to właśnie sędziowie na pewno będą widzieć. Ale miałem wrażenie, jakby Remigiusz przed chwilą chciał wejść po nogi rywala, ale zrobił to na pewno bardzo niepewnie. Bardzo czytelnie. Właśnie, to jest MMA. Dlaczego nikt nie pójdzie w nogi? Zobaczymy ten parter. Myślę, że panowie darzą się takim respektem, tak, wzajemnym, że wolą chyba... O, tu mamy fajny middle kick. To jest taki pojedynek w MMA, ale bardziej bym powiedział nastawiony na te kopnięcia, prawda? Są te frontale, są niskie, właśnie te low kicki. Wiesz, jeśli coś działa, to robimy to. Wchodzimy w to dalej. Szachuje pozycją Kamil Lamczyk, raz z klasycznej, raz z mańkuta. Lubiście, Mateusz, bić z mańkutami? Nie. Chyba nikt nie lubi, z tego co słyszę i rozmawiam właśnie z zawodnikami. Nie, no jest to bardzo, że tak powiem, niewygodne dla naszej naturalnej pozycji. I niespełna 60 sekund do zakończenia rundy numer 1, w której widzimy taką istną szermierkę na pięści. Mimo że to jest formuła mieszanych sportów walki, nikt jeszcze nie poleciał, nie zawędrował po nogi, po jakieś sprowadzenie. Na razie tutaj ta pierwsza runda odbywa się naprawdę bardzo spokojnie. W sumie troszeczkę się nie dziwię. To jest już MMA Pro, więc tak jak już wcześniej wspominaliśmy, rundy 5-minutowe. Panowie muszą sobie dobrze te siły rozłożyć, żeby mieć czym oddychać w kolejnych 2 rundach. Tak Jeśli jest. oczywiście Do nich dojdzie, ale chyba na to się zapowiada. Chociaż kto wie. A tutaj naprawdę na żyletki są te uderzenia. No, jedno kopnięcie, jeden cios może zdecydować o tym, kto zwycięży tą odsłonę. tak, no tutaj tak naprawdę tych kopnięć było o wiele więcej w ogóle niż walki wręcz, że tak Tak. pozwolę sobie to nazwać. Oj, teraz próbuje Remigiusz, ale nie trafił tym lewym sierpowym. I koniec rundy numer 1. Piękne podziękowanie i idą po uwagi do swoich narożników. No ciekawe, czy ktoś w tej drugiej rundzie pójdzie mocno, czy ktoś się odsłoni. Widzimy w narożniku u Remigiusza Adama Niedźwiedzia? Nie wiem, że na pewno jest Patryk Chrobak. Patryk Chrobak i Adam Niedźwiedź. Tak, oczywiście Chimera Adama Akademii. Niedźwiedzia kojarzymy, to jest śląski zawodnik KSW, pierwsza omoplata w historii KSW. On w parterze jest prawdziwym wirtuozem, prawdziwym czarodziejem. Adam Niedźwiedź w parterze jest prawdziwym kotem. Tak jest.
On może wyczarować wszystko. Pamiętamy również walkę na KSW 99, jak dobrze pamiętam, z Wiktorem Cerwińskim, gdzie on tam w stójce przegrywał bardzo i w końcu złapał rywala z Czech na jakieś kapitalne poddanie. No z takim narożnikiem to chyba trzeba wygrywać te starcia, prawda? Nawet sprowadzać walkę do parteru. Właśnie, to jest ciekawe, że Remigiusz nie pójdzie po te nogi. Może mają inaczej game plan ułożony na tą walkę. Chociaż no, ta stójka Remigiusza no, nie jest zbyt efektowna i nawet efektywna. Są niskie kopnięcia Kamila Lamczyka na pewno. To jest jego broń. O, teraz chyba była próba wejścia w nogi, ale bardzo czytelna. No niepewnie. Mam wrażenie, że Nie było to Remigiusz, tak, Remigiusz tutaj chyba nie za dobrze czuje się. No jest ardza ringowa. 2 lata zrobiło przerwy różnicę. Ale to jest właśnie ciekawe, że Kamil Lamczyk praktycznie nie używa rąk. To jest dosyć niespotykane. Bardzo dobrze tutaj robi przyruchy w ogóle, jeśli chodzi o nogi. Tak, i Widzimy zmienia jakieś pozycję, właśnie o tym mówię. skręty, tak, skręty bioderka do kopnięcia. Bardzo zachowawczy pojedynek, no nikt nie chce zaryzykować. O, teraz, ten middle kick dochodzi celu. I chyba odczuł to leciutko Remigiusz Rzeminiewski. Od razu ręce Rambo poleciały w dół, żeby chronić właśnie korpus. Bardzo spokojny tutaj Kamil. No szkoda, że panowie nie wykorzystają tutaj pełni wachlarzu MMA, czyli mówię tu właśnie o zapasach, BJJ, nawet jakimś klinczu. No. Była taka jedna próba wejścia w nogi, ale bardzo czytelna i nieprzygotowana. Mam nadzieję, że tutaj panowie się nie obrażą, ale powiem, że po prostu słaba. No może się jeszcze rozkręcą, ale no były lepsze pojedynki podczas dzisiejszego eventu. Teraz próbuje Rambo takim ciosem na korpus ucelować rywala. No aż dziwne, że nie ma tego parteru, prawda? Szachuje, poluje Kamil Lamczyk. No Kamil ewidentnie, w sensie inaczej, jeśli chodzi o Kamila, to się nie dziwię, że woli on się bić w stójce, bo zdecydowanie no przeważa w tej Ale płaszczyźnie. myślisz, że taką dyspozycją nawet jest w stanie wygrać? No bo trafia, ale to nie są takie uderzenia, które na pewno robią duży damage, a on też jest ważny w MMA. Tak, ale te kopnięcia gdzieś tam powchodziły, więc... No w sumie jest on w tej walce bardziej... będzie oceniany efektywny striking, tak? Bo parteru nie ma praktycznie, to jest pierwsze kryterium. No i nie będziemy raczej przechodzić do kryterium numer 2 i kryterium numer 3. Mówię tu o agresji, kontroli klatki. Na pewno większą presję wywiera Kamil. Tak, Kamil w tej cały walce. czas presuje i szachuje. Zauważyłeś taka próba podbródkowego, jak zareaguje właśnie ciało i jego przeciwnik, czyli Remigiusz Rambo Rzeminiewski. Kamil też często rzuca po prostu jakąś akcję taką luźną, żeby zmylić swojego przeciwnika. Akcja zdecydowanie idzie w powietrze, natomiast przeciwnik nie wie, jaki cios za chwilę pójdzie z Teraz w Kamila. końcu uruchomił ręce Kamil Lamczyk. Być może jakaś, nie wiem, kontuzja jest w wykonaniu Kamila, że on tych rąk nie używa, jak myślisz? Nie, myślę, że po prostu tak dobrze wczuł się w te kopnięcia, bo tu widzisz, to nie jest przypadek. On nie kopnął 2, 3, 4 razy, on cały czas wyprowadza te kopnięcia. Ja myślę, że to jest po prostu jego taktyka na tą walkę. To jest istnie taki kickbokserski pojedynek, w którym właśnie się punktuje i zdobywa przewagę tymi kopnięciami. Tych frontalnych kopnięć w tym pojedynku już nawet nie jestem w stanie zliczyć, które przyjął Rambo. Ale bardzo biernie właśnie Rambo. Ja nie rozumiem, czemu on nie zaryzykuje, no bo on nie wygra tego starcia w taki sposób. Próba obrotówki, ale czytelna. Zamknięty teraz na klatce, na siatce. Rambo, który szybko orbituje i ucieka z tej ciężkiej pozycji. Remigiusz na pewno jest wojownikiem z krwi i kości, ale czy nie sądzisz, że po takiej tak długiej przerwie nie wziął sobie za mocnego rywala na
przetarcie? Wydaje mi się, że nie, w sensie no Kamil Lamczyk prowadzi to starcie, ale on nie dominuje, to nie jest żadna dominacja, no tutaj po prostu jest takie punktowanie swojego rywala. No nie wiadomo, czy jakby Remigiusz teraz, oj, teraz trafił Kamil Lamczyk, powędrował właśnie po te nogi Rambo, czy nie poszukałby tego parteru na swoją korzyść. Końcóweczka rundy numer 2, 10 sekund. Czy ktoś zaryzykuje? No chyba nie. Próba wysokiego kopnięcia. Dobrze akcentuje końcówkę tej rundy Kamil, także w mojej ocenie kolejna runda na jego korzyść. Ale to jest Zdecydowanie. to bardzo równa runda, taka bez wyraźnego faworyta. No Kamil trafia częściej, ale no nie są to jakieś mocne uderzenia, tak? No przed nami trzecia runda, zobaczymy co panowie pokażą, czy odsłonią może swoje karty. No panowie, to jest drugi co-main event dzisiejszej gali, więc prosimy tutaj o jakieś mocne akcje i przede wszystkim emocje. Czekamy. Czyli uważasz, Mateusz, że w tym momencie jest 20-18 dla Kamila. Tak. Czyli 2 rundy po 10-9 właśnie dla reprezentanta AK Champion. Nie no, Kamil naprawdę dobrze wygląda w tej walce. No i trzecia runda zaraz nam się rozpocznie. Ostatnia szansa Rambo, żeby coś zmienić. No moim zdaniem powinien szukać tego sprowadzenia, tego obalenia, być może jakieś haczenie. No bo w stójce raczej tego nie wygra. No ale w tym parterze nie wiem, czy się będzie czuł dobrze. Jeśli Na chodzi stójce się czuje dobrze? No, może komfortowo, rację, tak, komfortowo. że nie ma takiego zagrożenia jakby skończenia jakimś knockoutem, no ale to nie jest żadna dobra dyspozycja stójkowa Remigiusza. I rozpoczyna od niskich kopnięć właśnie Kamil Lamczyk. ale Remigiusza na pewno ta noga będzie bolała. No tak. Ta noga Jest wykroczna bardzo oczywiście. okopana. O! Oj, jest w końcu próba obalenia, ale zbyt czytelne. No to musi być może pod jakimś ciosem, tak? Ale właśnie w sumie Kamil Lamczyk nie wyprowadza tych ciosów, więc ciężko jest pod na przykład lewym sierpowym zejść. Tylko że Remigiusz zrobił kilka przyruchów, zanim w ogóle zszedł po te nogi. I tutaj ładny cios wszedł na głowę. No 4 minuty jeszcze tej trzeciej rundy przed nami. Przypominamy, Kamil Lamczyk, AK Champion, żółte spodenki, zielone, Remigiusz Rzemieniewski. Showtime Bielsko-Biała. To jest MMA, 80 kg, 3 rundy po 5 minut, czyli dystans zawodowy. Brakuje mi w tej walce troszeczkę tego parteru. Teraz próba takiego middle kicka po przekroku, ale po prostu no, to jest to, co mówię, że Remigiusz nie ma pomysłu, jak przenieść walkę do parteru. Ale teraz lewy sierpowy podkręca tempo Kamil Lamczyk. No gdyby teraz zanurkował po tym sierpem Remigiusz, być może by obali. Oj, tak to nie obali. Zdecydowanie to nie jest dzień Remigiusza. A tu jest nawet taki abecadu właśnie mamy na treningach, tego uczą, że nie podchodzisz do rywala bez ciosu. Właśnie robisz takiego fejka lewym prostym i wtedy próbujesz właśnie zejść po te nogi. Oczywiście, że tak, no musisz zamarkować. O! Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale ten front tak fajnie wszedł. Tak. I Że aż odkręca się tempo Kamil. Remek Odczuł to na odbił od pewno siatki. Remigiusz. Ale jeszcze 2 minuty próba takiego kopnięcia. ale Próba niecelna. bardzo... No, ale myślę, że jakby to siadło, to mogłoby komuś urwać głowę. I podkręca. Widać, że Tak. podkręca tempo Kamil. Ale zamknięty za podwójną gardą i te uderzenia jednak nie dochodzą celu. Tu jest naprawdę szermierka na pięści. Niby walka w MMA, a jednak istnieje kickbokserski bój. Nic dodać, nic ująć. A szkoda, że nikt z panów tutaj nie zaryzykuje, no.
Na pewno widzowie i w sumie my jako komentatorzy chcielibyśmy tego i proszę, jakby mnie właśnie podsłuchał Kamil Lamczyk, który na chwilę rozpuścił ręce i szuka jakichś uderzeń teraz właśnie na korpus. Siadają już powoli te ciosy. Ale bardzo bierny jest Rambo. I kolejne niskie kopnięcie na nogę wykroczną Remka. Próba takiego wysokiego kopnięcia, obrotówka niecelna. No i niespełna 90 sekund do zakończenia tego pojedynku numer 8. No w tej rundzie zdecydowanie przeważa Kamil i powiem więcej, z sekundy na sekundę czuje się coraz to pewniej. I kolejne kopnięcie frontalne. Można powiedzieć, że każda runda z tych trzech wygląda dosłownie identycznie, czyli Remigiusz Rambo na wstecznym. Kamil podkręca, ale jednak nie napala się na takie skończenie. A szkoda, że właśnie Rambo nie zaryzykuje czymś, no nie wygra tego na punkty, no to jest oczywista sprawa. O, jest backfist. No proszę, jest latające kolano, Kamil Lamczyk. Czy wyczaruje nam tutaj coś na sam koniec tej trzeciej rundy? Ale i tak mam wrażenie, że Remigiusz chyba delikatnie co jakiś czas w ogóle utyka na... Tak, bo te kolano tam trafił w kolano tym niskim kopnięciem chyba w pierwszej albo drugiej rundzie. W pierwszej rundzie i nie wiem, mogę się mylić oczywiście. Nie jestem nieomylny, ale... Końcówka, no panowie, pokażcie, że to jest formuła MMA. Czy coś to się wydarzy jeszcze? No Kamil Lamczyk próbuje, ale Rambo orbituje i chyba dotrwa do decyzji sędziowskiej. No i tutaj myślę, że werdykt już też chyba znamy. No Kamil Lamczyk prawdopodobnie wygrywa to starcie na punkty, chociaż posłuchajmy i poczekajmy na werdykt, a po tym starciu jest kolejna licytacja, więc ale zapraszamy do licytowania. Remigiusz, idąc już do swojego narożnika, sam pokiwał głową, że nie jest on z tej walki zadowolony. No bardzo biernie, że tak powiem, no tak się nie da wygrać pojedynku. Ale możemy mu wybaczyć, no wraca po długiej przerwie. Dało się to odczuć, o tak. Tak, no wydaje mi się, że Rambo powinien dostać jeszcze jedną szansę od organizatora Dawida Kurtysiaka, no i wtedy być może pokaże wachlarz swoich umiejętności. Tak. Niech się, nie wiem, może nie użyję trafnego słowa, ale niech się chłopak nam rozkula, a jestem święcie przekonany, że on naprawdę będzie dawał solidne walki, bo na dużo go stać. Dokładnie. Zapraszamy zawodników do werdyktu. Za nami ósmy pojedynek, w którym zmierzyli się Kamil Lamczyk i Remigiusz Rzemieniewski. Sędziowie po 3 rundach byli jednomyślni. Starcie to zwycięża Kamil Lamczyk! Cause it's a mad world. Oh. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ze mną jest już zwycięski Kamil Lamczyk. MMA, panowie, MMA niby, ale dzisiaj zobaczyliśmy 3 rundy strajkerskiej, profesorskiej dyspozycji twojej w klatce. Zgodzisz się? No tak, zgodzę się. Tak, znasz mnie, więc wiesz, że wywodzę się ze sportów stójkowych. Oczywiście
Też robię zapasy, robię grappling tutaj z trenerami cały czas, ale głównie plan był na walkę, żeby bronić obaleń. No i po prostu tym strikingiem sobie pracować, robić dystans, bronić tych obaleń od pierwszej sekundy, że tak powiem. No i dobre ciosy na dół, szczególnie ten lewy prosty często tam ukułeś i to też automatycznie obniża ręce i odbiera ochotę do ataku. No jak sam wiesz, ciosy na dół zabierają troszkę siły. Jeżeli widzę, że zawodnik mi się już cofa, no to warto to używać, czy tam te frontalne kopnięcia. Ogólnie jestem z siebie zadowolony, chociaż chciałem troszkę więcej się pobić, ale trenerzy krzyczeli, żebym po prostu robił swoje, no to trzeba ich słuchać, tak? Słuchałeś i swoich trenerów, i narożnika rywala, bo miałem w pewnym momencie narożnik przeciwnika powiedział, on się teraz odpali, a ty od razu mówisz, nie odpalę się. No tak, to takie można powiedzieć, troszkę show, tak? Musi też coś takiego być dla publiki. Oczywiście to nic osobistego, to po prostu był taki żarcik po prostu, tak? Udane zakończenie tego roku, bezbolesne tak naprawdę dzisiaj zwycięstwo. No tak, czuję się bardzo dobrze, także super. Najważniejsze jest zdrowie, tak? Co dalej? No, dalej w planie w lutym kolejna walka zawodowa, 14 lutego, walentynki. Także żona musi zapomnieć o kolacji, tylko musi przyjść do mnie na galę i kibicować. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielki hałas dla zwycięzcy tego starcia, który po profesorsku dzisiaj wychodzi z klatki Silesian MMA. I jeszcze raz wielkie brawa, Kamil Lamczyk! A więc za nami już 8 pojedynków, przed nami tylko 2, ale zanim przejdziemy do pojedynków, to namierzyć muszę nasze piękne Ring Girls, które mają dla mnie 2 pamiątki, które znów trafią do nowych właścicieli i wesprą konto Fundacji Silesia. A więc już... Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win. And I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't
profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? 'Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. 'Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Holla, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, 'cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. 'Cause you play a roulette with each step. I progress, no less. Go ahead and place your bets. 'Cause we know where we at, we know we top tier. 'Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win. Sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym chcę. Na nieważnych firmamencie. Chcę najjaśniejszą bitwę mieć. Kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Jak umrę, to będę tu żywą legendą. Mam sposób na nieśmiertelność. Ona wam jedna zostanie po mnie tu, kiedy przyjdzie mi zdechnąć. Muza mówi, że wszystko mi jedno jest. Ze mną kiedy jest pięknie, jest ze mną kiedy jest pięknie. Będzie z tobą ziomek na pewno. Imperium rośnie w siłę, lecz na wodzie my jak czarna perła. Przez życie ciągle płynę, nawet kiedy tylko mróz Syberia. Słuchaj ci na winę, zawsze może trafić gorsza seria. Ghetto music jak rebelia, szczęście czasem to loteria. Miejsce znane swoje własne, lepsze swoje nawet ciasne. Robię rap nim zgasnę, ziom, leci dym nad miastem. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym chcę. Na nieważnych firmamencie. Chcę najjaśniejszą bitwę mieć. Kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Serce powie stop, żyły zamienią się w lód. Czasem nie wiesz co jest to, czasem lądujesz na bruk. Choćbym miał jutro zniknąć, razem ze mną czarny kruk. To zostawi coś na zawsze, parę płyt i milion słów. Parę szczyt i robię rap w studio, parę lat muza jest ze mną. Wiarę daj, że to nie pudło, z tego więcej chcę niż srebrno. A ty daj wiarę tym wersom, chcę zostawić złoto królewną. Chcę by miały moje wspomnienia, chcę by wzięły mi nieśmiertelność. Moje życie, parzywe życie, tylko wy wydajecie mi sens. Więc jak umrę proszę kochanie, niech ta muza
tu płynie do serc. Niech ta muza płynie do serc, póki ziemia kręci się. Kiedy nocą zobaczysz niebo, wtedy przypomnisz sobie mnie. Przypomnisz sobie mnie. Przypomnisz sobie mnie. Mam sposób na nieśmiertelność. Wiem, jak się dostać na szczyt. Sukces osiągnę na pewno. Nic nie przeszkodzi mi w tym, chcę. Na nieba śnić w firmamencie. Chcę najjaśniejszą być gwiazd. Mieć kasę, szmal i szczęście. Chcę tak naprawdę być. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zawiercie jeszcze raz gromkie brawa. Wystąpiła przed wami Monika Kliś. A więc pora rozpocząć dwie ostatnie walki dzisiejszego wieczoru. Tutaj podczas Silesian MMA 24. Czas więc na co-main event dzisiejszej gali. Witamy po krótkiej przerwie. Karol Garncarz, KG13. To jest Silesian MMA 24. A przed nami przedostatnia walka dzisiejszego wieczora. Będzie to pojedynek w formule K1 w limicie wagowym 75 kg. Jako pierwszego z klubu Wataha Muay Thai Skoczów i Das Berserkers Team Bielsko-Biała zapraszam. Przed wami Sławomir Pachny. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask cause I'm not sure. Do anybody make real anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ape. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Melduje się w klatce Silesian MMA Sławomir Pachny, Wataha Muay Thai Skoczu oraz Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Do klatki Silesian MMA zapraszam jego przeciwnika, którym będzie doskonale znany kibicom Silesian MMA czy MMA Attack. Reprezentant klubu Champion Katowice. Przywitajcie przed wami Patryk Nikel. Niebieska Ruda Śląska, idziesz po swoje. Właśnie tak. Jedziesz kurwa z nim. Pozdro Nikel. Pozdro od Garaż Bandy. Niebieskie serca bicie, będzie wojna, zobaczycie. Co nie wierzycie? Widzę Nichelcie na szczycie. Głowa zimna, nie odpalaj się od razu. Wsparcie z Garaż Bandy, u nas zawsze szacun. Lewy, prawy sierp, ciekawe co on na to.
Oby zabrakło mu tlenu, trzymam kciuki za to. W ringu szalej, ja ci mówię tylko tak dalej. Zawsze w życiu nokautu i za dużo nie szalej. Znów witasz oktagon, bo to właśnie jest twój dzień. Do przodu po swoje właśnie spełnia się twój sen. Ciosy dochodzą do głowy, nogi i głowa pracuje. Niebieskie pierdolnięcie, każdy z nas ci kibicuje. Walcz, 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 z sobą niebieska rodzina. W głowie tylko zwycięstwo, reprezentant Wykowina. Siła, technika i tlen, z głową i do przodu dumnie. Nigdy nie poddawaj, nie daj w życiu żadnej kulbie. Walcz, posłuchaj swojego serca. Nie poddawaj się, niechaj strach nie zwycięża. Wyprowadzaj cios za ciosem, jak Super Saiyan. I co-main event dzisiejszej gali K1, 75 kg. Sławomir Pachny z Wataha Skoczków i Das Berserker Team Bielsko-Biała kontra Patryk Nikel, czempion Katowice, prawdziwy weteran, prawdziwa gwiazda Silesian MMA. To będzie piekielnie mocny pojedynek, tak jak tutaj Kuba wspomniał. Tak, Patryk mocny, Weterana. niższy. To jest pojedynek, na który czekamy Najbardziej czekamy. najbardziej, dokładnie tak. A co tu jeszcze można dodać na temat Patryka Nikla? Jest to na pewno człowiek niezwykle efektownie walczący. Jest to człowiek uwielbiający nokautować rywali. Jest to człowiek, który jest szalenie niebezpieczny w klatce. I niesiony ostatnią Kibicem, wygraną. dopingiem swoich kibiców, tak. I dopingiem kibiców. Trzeba wspomnieć, że na ostatniej edycji, Pokonał Dominika Parola. tak jest, przez decyzję. Ma rekord w Silesianie 4-1-1, ale również bił się na gali MMA Attack, gdzie wygrał z Krychą Wilczakiem, znanym z tej MMA, a Sławomir Pachny rekord 1-2, znokautował Cypriana Wichera w pierwszej rundzie na gali Silesian MMA 17. Tutaj prosimy o niemruganie, bo Patryk Nikel i również właśnie jego przeciwnik Sławomir Pachny kochają, wręcz uwielbiają kończyć walki przed czasem na swoją korzyść. Zobaczymy, jaki wachlarz umiejętności dzisiaj pokażą nam. O, i tutaj już, Tak, poluje na wysokie kopnięcie Patryk Nikel w zielonych spodenkach. ale miałem wrażenie, że tam Sławek już otarł się o kolano Patryka. Tak, w poprzednim pojedynku również to widzieliśmy. No i Patryk Nikel jak istny snajper będzie polował właśnie na takie efektowne akcje. Ale próbuje odpowiadać jego rywal Sławomir Pachny. Trafia teraz Sławomir kapitalną kombinacją i oddaje niskim kopnięciem. Ogromny doping dla Patryka Nikla, który cały czas konsekwentnie szuka tych obrotowych akcji. Sławek na pewno o wiele bardziej dynamicznie rozpoczął tą walkę. Tak, Sławomir Pachny jest, no ma lepsze gabaryty, więc on powinien toczyć walkę z dystansu, a właśnie Patryk powinien go skracać. Chociaż to nie zawsze jest reguła. Zgadzam się z tobą. Poluje na frontalne kopnięcia Sławomir Pachny. Tutaj na temat Sławka za dużo tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast jeśli chodzi o Patryka, kilka jego walk oglądałem, nawet nie kilka, a wiele. I to jest chłopak, który potrafi bardzo dobrze i bardzo mocno kopać i to właśnie powinien wykorzystać. Tak, ja pamiętam galę VIP, chyba w Siemianowicach Śląskich, gdzie Patryk Nikel po prostu wysokim kopnięciem zdjął rywala Krzysztofa Stramę. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Świetne niskie kopnięcie Patryka. Próbuje odpowiedzieć Sławomir, ale niecelnie. No i zaraz minie nam ostatnia minuta. Jeszcze minuta do końca pierwszej rundy. Oj, próbuje trafić Sławomir, ale nadział się na tą króciutką kontrę. Tutaj słyszymy kibiców jednego, jak i drugiego z panów. Ale chyba Patryk ma ich więcej. Mimo że jesteśmy w zawierciu. Tak poniekąd można powiedzieć, że Patryk walczył u siebie. Trochę tak. Mocny początek, teraz panowie trochę zjechali z tej intensywności. I ostatnie 30 sekund rundy pierwszej. Trafia Sławomir Pachny prawym i szukuje takiego jeszcze fronta. Końcóweczka. Patryk na chwilę obecną
nie chce wyszczelać całego swojego Tak, to arsenału, są ale 3 rundy. tak, ale on też właśnie bardzo często tak walczy. To samo było w walce z Dominikiem Parolem. Był też Tam taki... była niejednogłośna decyzja, jak dobrze pamiętam, Tak, prawda? też był taki spokojny, a udało mu się tą walkę wygrać. Sławomir Pachny dostał teraz kopnięcie w krocze, co możemy zobaczyć na powtórce. I oczywiście Sławomir ma 5 minut czasu, żeby dojść do siebie, ale to na pewno potrwa krócej. Tak, już wraca do pojedynku Sławomir Pachny. Piątka, sportowa piątka. I zaraz koniec rundy pierwszej. Mocno wchodzi Sławomir Pachny, mamy clinch, są kolana i koniec odsłony rundy numer 1. Ta runda na pewno pierwsza mogła się podobać kibicom. Tak, bardzo wyrównana. Ciężko wskazać faworyta. Tak. Tutaj widzimy w narożniku Patryka Krzysztofa Mariańczyka. Tak, kapitalny trener właśnie K1, no, który między innymi wychował takiego zawodnika, jakim jest Patryk Nickel. Dobra akcja Sławomira Pachnego, taki lewy sierpowy i go ponowił w tej akcji. I również poluje na frontalne kopnięcie, nawet takie z wyskoku. No te lewe sierpowe na pewno można wyróżnić Sławomira Pachnego. To jest jego broń, a Patryka Nickla bym powiedział te takie wysokie kopnięcia, ale też nie zawsze wysokie, bo są też middle kicki i nawet low kicki. Tak. Jest pełny wachlarz kopnięć. No tutaj mamy już masowanie Sławka, jego rąk. Czyżby się już troszeczkę spompowały? I zaraz rozpoczniemy rundę numer 2. K1, 75 kg. Patryk Nickel, zielone spodenki. Sławomir Pachny, spodenki żółte. Zobaczymy, co nam druga Runda odsłona pokaże. przyniesie, tak? Jest piątka i wracamy do bijatyki w formule K1. Zróbcie panowie dobre show, chętnie popatrzymy. Mimo że Patryk Nickel jest właśnie kickbokserem, to oglądając jego Instagrama widzimy, że on bardzo często jeździ na zawody z brazylijskiego jiu-jitsu. Kiedyś chciałbym zobaczyć jego walkę w MMA. Widziałem jedną właśnie z Wojtkiem Bielasiem, to bodajże było na gali VIP 4 w Gliwicach. Wysokie kopnięcie, ale nie dochodzi celu. Na szczęście Sławomira, który odpowiada niskim kopnięciem. No zdecydowanie lepiej się ogląda ten pojedynek i trafia teraz Patryk Nickel. Skontrowany Sławomir Pachny. Z Patryka twarzy nie wyczytasz dosłownie żadnych emocji. Ciągły poker face, nigdy nie wiesz, czego się możesz po nim spodziewać. Oj, teraz Sławomir Pachny ulokował lewy sierpowy na twarzy rywala. I chyba gdzieś tam troszeczkę głowa Patryka właśnie Odskoczyła. odleciała, tak. Ale rozpuszcza tu ręce, machnął poślizgnął się się. Patryk Nickel. No mimo, że Patryk Nickel gabarytowo nie jest może jakimś kolosem, ale jak on trafi, to naprawdę gasi światło niejednemu. Ma kowadło w łapie. Tak, są kowadełka i również te kopnięcia, tak jak teraz, mimo że to trochę na łokieć poleciało, ale na pewno to odczuł Sławomir Pachny. No proszę, niespełna 90 sekund do zakończenia rundy numer 2 i teraz trafił Patryk Nickel. Próbuje odpowiedzieć niskim kopnięciem jego rywal. Ale ta noga Patryka, patrz, już cała zaczerwieniona. Tak, bo Sławomir Pachny lokuje również te low kicki. No jest to bardzo równy pojedynek. Brawo dla matchmakera, który właśnie zorganizował nam ten pojedynek. O, poślizgnął się, tu nie będzie liczenia. Ale mamy na zmianę właśnie to, co mówiłeś. Doping raz dla Patryka, teraz doping właśnie dla Sławomira. I tutaj próba uderzenia na dół przez Sławka. Ale bolą te nogi Patryka Nickla. Wydaje mi się, że zmienił pozycję. Proszę zobaczyć, jak jest lewa noga zaczerwieniona reprezentanta Chorzowa. I końcóweczka rundy numer 2, 20 sekund. Panowie, kto ruszy? Rusza Patryk Nickel. Jest middle kick.
Ajajaj, szkoda, że się Ale pośliznął teraz. Właśnie, to chciałem powiedzieć, że tutaj nam się Patryk poślizgnął. Wydaje się, że wstrząsnął Sławomir na Pachnego na sam koniec tej odsłony i trochę to poślizgnięcie uratowało go. Koniec rundy numer 2. Ta walka jest na tyle wyrównana, że naprawdę ciężko jest wskazać jakiegoś Faworyta. faworyta. Tak. Nie zdziwiłbym się, jeżeli w tym momencie mamy remis na kartach punktowych, czyli 19-19, no i ta trzecia odsłona będzie tą decydującą. Patryk już w swojej karierze miał jeden przypadek, w którym zremisował walkę. Tak, to było w Bytomiu na Silesian MMA. Tak jest. Z Cappuccino tam się bił chyba w main evencie, ale no teraz wypadł mi z głowy jego rywal. Zobaczymy te powtórki. No te lewe sierpowe Sławomira Pachnego wchodziły i tu jest ta końcówka, nie. Ja bardzo lubię oglądać walki Patryka ze względu na to, że on naprawdę nie kalkuluje i on daje tą przestrzeń swojemu rywalowi właśnie, żeby się też rywal trochę powyszczelał. O właśnie to jest to. Ten fragment, o którym mówiłem, no trafił Patryk Nikiel, chciał wyprowadzić wysokie kopnięcie, no i pośliznął się nam. Rzeczywiście Mateusz, ta mata bywa taka śliska, no bo często mamy na galach takie poślizgnięcia. Zgadzam się z tobą, tutaj jeszcze dochodzi do tego oczywiście podzawodników, no bo to wiesz, trzeba też na pewno wziąć pod uwagę. I znowu sportowe zachowanie. I runda numer 3. To jest bardzo wyrównane starcie, ale kapitalnie się to ogląda. No spodziewałem się może tutaj bardziej jakiegoś skończenia, pójścia po jakiś knockout, ale to jest, no ciężko to zrobić, bo poziom jest bardzo równy. Jestem na pewno pozytywnie zaskoczony w ogóle dyspozycją Sławka w tej walce. Tak, ale Sławomir Pachny to jest prawdziwy, no bijok, on się kapitalnie wręcz potrafi otworzyć w każdej walce i tak jak teraz, te niskie kopnięcie, na pewno zabolało to Patryka Nikla, który teraz orbituje nam po klatce, ale odpowiada akcjami sierpowymi. Boli ta noga, bardzo boli. No ciekawe jak to wygląda na tych kartach punktowych. Już lada moment się dowiemy. Tak, teraz wydaje mi się, że trafił na piszczel. Sławomir Pachny, na pewno go bolało i rozpuszcza ręce. Ich dwóch panów dopiero będzie wszystko bolało po walce. Tak, wiesz? jutro. Tak, jak adrenalina, nawet dzisiaj, ale jak adrenalina zejdzie. I Patryk Nikiel podkręca tempo, jest kolano Sławomira Pachnego. Ale chyba nie trafi one. Ale blisko było, no te warunki jednak robią robotę i te akcje tymi kończynami. Lewy sierpowy, proszę. Już trafiony. Chciałem powiedzieć, że właśnie te akcje nogami są chyba na korzyść Sławomira Pachnego. A tam gdzieś się krew pojawiła? Takie mam wrażenie, że Na twarzy czy na... na spodenkach. Być może rozbity piszczel z jednej, a i drugiej strony, bo tam panowie naprawdę biją się na granicy. Tak, ale no, miałem takie wrażenie, że na spodenkach Patryka gdzieś tam krew była. Ja nie widzę krwi, ale na pewno widzę bardzo obitą nogę Patryka Nikla. No też nie ma co się dziwić, Sławek naprawdę podczas dzisiejszego pojedynku dosyć mocno okopywał i celnie tą nogę. I końcóweczka rundy numer 3. Kto podkręci, kto rzuci jeszcze mocne uderzenie, robi to Sławomir Pachny. Ale odpowiada Patryk Nikiel, nie jest bierny. Mamy 20 sekund do końca tej walki. Ależ będzie końcówka mocna, trafia Patryk Nikiel. Orbituje nam Sławomir Pachny. Jestem naprawdę ciekaw już decyzji sędziów. Będzie na żyletki, to będzie na żyletki. Trafia Sławomir Pachny. Czy odpowie jeszcze Patryk Nikiel na sam koniec? Tak, ale niecelnie. No proszę, no ciekawy jestem werdyktu. I to jest walka, której oczekiwałem. Tak jest. No ciekawe, no panowie,
arbitrzy będą mieć ręce pełne roboty tak naprawdę, no bo 3 rundy Ale czekaj. ciężko zliczyć. Wejdę w zdanie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, natomiast tutaj Sławek bardzo pewny Tak, siebie. ręce, A dobra, które... Patryk robi już dokładnie to samo. Wiesz, kiedyś zawodnicy myśleli, że te 10 sekund po zakończeniu walki, kiedy właśnie dasz ręce do góry, może wpłynąć potencjalnie na werdykt, ale okazało się, że jednak nie ma to znaczenia. W tej walce na pewno nie. Pamiętam chyba była walka Janka Błachowicza, gdzie po walce był bardzo zmęczony i właśnie sobie siedział i od razu trener Josz powiedział: Janek, wstawaj, wstawaj, sędziowie patrzą. A więc zapraszam do werdyktu. Za nami już co-main event dzisiejszego wydarzenia, jakim jest Silesian MMA 24, w którym zmierzyli się Wataha Muay Thai z Choczów, Das Berserkers Team, Bielsko-Biała Sławomir Pachny, czampion Katowice Patryk Nikel. Ja już wiem, za moment dowiecie się i wy. Co-main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24 poprzez jednogłośną decyzję sędziów zwycięża Sławomir Pachny. Just can't get enough guy, just always so puff guy. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Tough guy. Just can't get enough. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Ze mną jest już zwycięski, szczęśliwy, pełen emocji Sławek Pachny. No ten co-main event przysporzył wielu emocji i miałem wrażenie, że wybuchł wulkan radości po werdykcie z twojej strony. Czyli tak ciasna walka, jaką widzieliśmy, nie dawała ci pewności, że to twoja ręka pójdzie ku górze. Powiem tak, w pierwszej kolejności chciałbym podziękować organizatorowi, że naprawdę postawił poprzeczkę wysoko. Dał mnie na co-main event, no, tak naprawdę dzisiaj debiutowałem zawodowo. Dziękuję za wsparcie moim wspaniałym kibicom z Watachy oraz moim kurwa braciom z Bielska i z Sosnowca, mojemu szwagrowi, który tutaj z moją narzeczoną, przyszłą żoną przyjechał. Przede wszystkim wielkie podziękowania dla trenera Seby, bo jaką robotę zrobiliśmy w stójce, bo wywodzę się ze stójki, bo startowałem wcześniej w MMA w klubie Das Berserker Team Bielsko-Biała pod okiem trenera Herczyka, któremu też dziękuję za przygotowania i go pozdrawiam. No ale praca nie pozwala mi, żebym trenował gdzieś tam MMA i zostaję na razie przy stójce. Debiut udany. Dziękuję mojemu narożnikowi za wsparcie w całych przygotowaniach, za to, że ze mną jeżdżą zawsze. No i wszystkim moim kibicom, którzy nie dojechali, za wiarę. Naprawdę dostałem mnóstwo wiadomości. Każdy mi życzy powodzenia, każdy wie, jakim jestem człowiekiem. Ja pracuję od poniedziałku do piątku w normalnej pracy. Ja potrafiłem na 10 minut wracać do domu, gdzie wielkie podziękowania i szacunek tutaj dla mojej narzeczonej, że to znosiła, bo potrafiłem być 10 minut w domu po pracy, żeby się przebrać, wziąć rzeczy na trening i jechać do Watachy na trening. I tak wygląda moje życie. Piątek, sobota, dodatkowo praca nocna. Ciężkie życie sportowca, ale da się. Naprawdę szacunek, dziękuję wszystkim za wsparcie i za możliwość dania fajnej wam walki. No i rywal nie byle jaki, też trzeba powiedzieć, bo można powiedzieć, że bohater miejscowej publiczności.
I przepraszam z całym szacunkiem do Patryka, że naprawdę ja się do niego zgłosiłem, bo wiedziałem, że twardy, charakterny zawodnik. I chodziło mi o to, żeby dać mocną walkę, nie? Nie wiedziałem, czy to werdykt będzie po mojej stronie, czy nie. Dałem sobie poprzeczkę wysoko. I dziękuję chłopakowi młodemu za twardą bitkę. No i co, pozdrawiam i dziękuję was wszystkich. Zróbcie jeszcze raz potężny hałas dla zwycięzcy co-main eventu dzisiejszej gali Silesian MMA 24, którym jest oczywiście Sławomir Pachny. A więc za nami już co-main event, więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was, drodzy widzowie i kibice zgromadzeni tutaj w samym sercu Zawiercia, na walkę wieczoru. A więc przed nami ostatni 10. pojedynek, main event, creme de la creme, a więc starcie MMA Pro na dystansie 3 rundy po 5 minut w limicie wagowym 93 kg. I jako pierwszego do klatki Silesian MMA zapraszam przedstawiciela stołecznego klubu Unique Fight Club. Szanowni kibice, przywitajcie przed wami Kacper Sochacki. Yo, Tego Calderón. Bandolero. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activado. Ustedes no me lo han dado. Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nigga. William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el Mr. Politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si fuera Caldiodón Oma, nos daban conspiración, la llave bota. Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo. Su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba guasimilla mentira. De que el DEA me tiene en la mira. Yo estoy claro, mis impuestos pago. Critican si trabajo, critican si soy vago. Y hago en primera y me tratan de segunda. A su nena le encanta como el negro zumba. Yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco. Aunque digan que soy un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi gato activo. Przywitajcie gromkim aplauzem pierwszego z bohaterów walki wieczoru, a więc reprezentant Unique Fight Club. Zameldował się już w klatce Silesian MMA Kacper Sochacki. A jego przeciwnikiem po drugiej stronie klatki będzie reprezentant klubu Animals Zawiercie. Szanowni Państwo, drodzy kibice, drodzy widzowie, przywitajcie przed wami Jarosław Lech. Rób swoje i nie patrz się na innych. Pamiętaj dzieciak, żeby być wolny musisz być silny. Rób swoje i nie patrz się na innych. Jak ci coś nie wyjdzie, to nie szukaj winnych. Rób swoje i nie patrz się na innych. Idź swoją drogą i rozwijaj się stale. Nikogo nie będą później obchodzić twoje żale. Najgorsze co może być to zmarnowany talent. Na osiedlach nie brak jest talentów. Na osiedlach nie brakuje incydentów. Na osiedlach rządzą przemoc i narkotyki. Dlatego wielu młodych wpada we wnyki. Ilu miało być świetnych piłkarzy? Każdy marzył o karierze w sportowej branży. Ile miało być aktorek, tancerek czy piosenkarzy? I main event dzisiejszej
gali doszliśmy do 10. pojedynku. Kacper Sochacki z Unique Fight Club kontra Jarosław Lech Animals Zawiercie. Jarosław Lech jest starszy, ale Kacper Sochacki jest cięższy i to Kacper jest wyższy w tym pojedynku. Zobaczymy, co pokażą nam tutaj panowie. Ale jak to na main event przystało, walka musi być mocna. Tak, sportowo to na pewno jest najlepsze starcie. Jarosław Lech, przypomnijmy, rekord 11-12, prawdziwy weteran. 5 zwycięstw przez KO, 2 przez poddanie. Były mistrz LFL, weteran polskiej sceny. Federacje tak jak ACA, FEN, Babylon, a na Silesian MMA 19 przegrał z Piotrem Walaskim. Kasper Sochacki rekord 3-1, pokonał Mateusza Szklarza przez TKO w trzeciej rundzie na gali Silesian MMA w Chorzowie. Jest trenerem również Unique Fight Club. I Dawid Duda sędzią, rozmieńcą tego pojedynku. Drodzy widzowie, oglądający nas za pośrednictwem pay-per-view, przed nami walka wieczoru, main event, w którym zmierzą się Unique Fight Club, Kacper Sochacki. Jeżeli Unique Fight Club, to pewnie trener Jocz będzie w narożniku właśnie Kacpra Sochackiego, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja go chyba nawet gdzieś widziałem. Tak, a trener Jocz wychował nam właśnie mistrza świata UFC Janka Błachowicza. No jest to na pewno, albo na pewno w mojej ocenie jeden z najlepszych trenerów w Polsce. Znaczy inaczej, może nie wychował, ale doprowadził do mistrzostwa. Bo Janek jest z Cieszyna i tam pewnie szlifował początkowe umiejętności. Dobra, panowie chyba już są gotowi. I to Zacznijmy jest spektakl. kategoria właśnie półciężka, bo o tym nie wspomniałem, i MMA. 3 razy po 5 minutek. Tak, Jarosław Lech, zielone spodenki, Kacper Sochacki żółte. Ciekawe, czy właśnie Jarosław Lech sprawi, że reprezentanci Zawiercia będą niepokonani, bo to by oznaczało 5-0 Zawiercie, reszta świata. No zobaczymy. No w tym przypadku naprawdę byłby to udany wieczór dla zawodników z Zawiercia. Zawodników też. Ale Jarosław Lech to jest prawdziwy weteran. 23 pojedynki. No, mierzył się m.in. z Tomem Brisem z UFC. Pokonał Janika Bahatiego, byłego zawodnika KSW. To jest prawdziwy weteran. No trochę walk już ma na swoim koncie i tutaj jeśli mądrze wykorzysta te doświadczenie klatkowe. Tak, ale warunki fizyczne są bardzo na korzyść Kacpra Sochackiego i ciężko będzie mieć skrócić ten dystans, bo proszę zobaczyć, jak aktywny, jak lotny na nogach jest właśnie Kacper. Dużo przyruchów, dużo badania właśnie, jak zareaguje ciało przeciwnika i rozpuścił prawą rękę Jarosław Lech, ale niecelnie. Przypominamy, tutaj jest 3 rundy po 5 minut, więc 15 minut pojedynku. Trzeba oszczędzać siły. Myślę, że tutaj za chwilę będzie niezła rzeź. Aż dziwne, że właśnie nie ma takiego dopingu dla Jarosława Lecha, bo jednak jest to lokalny bohater. Oj, szachuje Jarosław Lech, próbuje zepnąć do siatki swojego rywala. I zaraz być może wystrzeli te prawe i lewe sierpowe, ale wystrzela niskie kopnięcie. No teraz jest taki fragment pojedynku, że panowie chyba kapitalnie właśnie słyszą swój narożnik. Idzie po nogi Kacper Sochacki i świetne haczenie. Tak jest, właśnie to samo chciałem powiedzieć. No wykorzystał swoje warunki fizyczne wręcz świetnie Kacper Sochacki. I też warto wspomnieć, że Kacper ostatnio zwyciężył przed czasem na gali Bitwa Warszawska. Więc jest w takim gazie cyklu treningowym, startowym. Nie wiem, czy Kacper za chwilę nie będzie próbował przechodzić do dosiadu, bo jak widzimy te kolanko tam już tak, na brzuchu. Z tej pozycji również można pokusić się o kolano na brzuch i rozpuścić mocno ręce pod ground and pound. Jest pozycja właśnie boczna, w sumie bardziej te kolano na brzuch. To na pewno nie jest przyjemne dla Jarosława. Nie jest i też zabiera dużo tlenu. Są nawet ciosy takim barkiem w wykonaniu Kacpra Sochackiego w stylu istnień Conora McGregora, tylko Conor McGregor robi to jednak w stójce. No pytanie, czy Jarosław Lech coś wyczaruje z tych pleców? No to jest chyba jednak zawodnik typowo nastawiony na stójkę, ale na pewno potrafi się kulać, no bo tyle walk ma, że nieraz przerobił techniki parterowe.
I kolejny raz poczęstował Kacper tym barkiem swojego przeciwnika. Ale tu jest na razie taka mocna kontrola Kacpra Sochackiego. Nie ma tutaj próby przejścia może pozycji, nie ma próby tu wejścia w jakieś poddanie. Na razie dociska właśnie barkiem swojego rywala i oczywiście zyskuje tym przewagę. Ja bym na miejscu Kacpra spróbował pokusić się o przejście do tego dosiadu. Być może, ale z drugiej strony po co, jeżeli Jarosław Lech na razie jest bierny, nie jest aktywny i może po prostu tą rundę na swoją korzyść dokończyć, tak? Znaczy, jeśli nic się w tej rundzie nie zmieni, to na pewno pójdzie ona na korzyść Oj, właśnie próbuje Kacpra. się Jarosław Lech kręcić i oddaje plecy. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Czy wstanie nam Jarosław Lech? Kacper już tutaj podebrał tą nogę. Tak, ale ciężko będzie wstać z tak mocno zbudowanym rywalem, jakim jest Kacper Sochacki. Zachodzi za plecy reprezentant Unique Fight Club. Powrót na nogi i wyniesienie, ale dobrze skontrował. Tutaj podparł się tą ręką Jarosław Lech. Jest znowu obalenie przy siatce, a przy tej siatce no skrupulatnie może Jarosław Lech wstawać, tak? Przy siatce jest to chyba najłatwiej zrobić. Ja osobiście nie lubię walczyć przy siatce. Jako ofensywna strona czy defensywna? Defensywna. A właśnie dużo zawodników, kiedy jest obalony, od razu idzie do tej siatki i wtedy chyba jednak łatwiej jest stać. Końcówka. Mocny lewy sierpowy. Ale tu się już nic nie wydarzy i Kacper Sochacki prawdopodobnie wygrał tą odsłonę stosunkiem 10-9. No widać, że jeden, jak i drugi z panów zmęczeni. Tak jest, właśnie jak Mateusz mówisz. Ale myślisz, że kto jest bardziej zmęczony? Jarosław Lech czy Kacper? Myślę, że Jarosław. Mimo, że właśnie Kacper Sochacki był tą stroną inicjującą atak, prawda? A jednak to Jarosław Lech wydaje się być bardziej zmęczony. Tutaj kapitalne wyniesienie. No gdyby nie ta ręka, to taki rzut w sumie bardziej byłby bardzo skuteczny. I mamy już powrót na nogi, rozpoczynamy zaraz rundę numer 2 main eventu Silesian MMA 24 w Zawierciu. Jarosław Lech, Kacper Sochacki. Jeszcze chwila i zaczynamy drugą odsłonę. Tak jest. Main eventu gali Silesian MMA 24. No ta końcówka gali nam się nastawia tutaj na te decyzje. Początek był bardzo tam dużo skończeń. Były efektowne waleczki. Ale tutaj starcie są po prostu bardzo wyrównane i dobrze ułożone przez matchmakera, więc nic w tym dziwnego. Dobre, niskie kopnięcie Jarosława Lecha. No i ciekawe, kiedy uruchomi zapasy Kacper Sochacki. To było kopnięcie na łydkę, które naprawdę potrafi bardzo duże spustoszenie zdziałać. Tak, odebrać chęci do kontynuowania walki, albo być może nawet wyłączyć nogę. Zgadzam się z tobą. Plecami teraz do klatki jest Jarosław Lech. On będzie polował na właśnie ciosy sierpowe. W każdej minucie tego pojedynku Jarosław Lech będzie niezwykle niebezpieczny. No przypominamy, 5 zwycięstw przez KO, więc praktycznie połowę swoich pojedynków Jarosław Lech kończy przez ciosy. Idzie po nogi Kacper Sochacki. Uchwycona głowa, ale fizycznie chyba obali. Jest bardzo blisko tego. Tak jest. I mamy tutaj. Mamy sprowadzenie. No Kacper Sochacki po profesorsku rozkłada balans ciała. Te warunki fizyczne grają rolę w tym starciu. No, gołym okiem widać, że te warunki fizyczne stoją po stronie Kacpra i on bardzo mądrze to również wykorzystuje, bo w tej walce zdecydowanie prowadzi. Mimo że panowie są właśnie z tej jednej kategorii, mówię tu o 93 kg, czyli dywizji półciężkiej, to wydaje się Kacper Sochacki jakby był trochę z innej kategorii, innej dywizji.
Teraz spokojniejszy fragment tego pojedynku. Jest za plecami Kacper Sochacki, aż prosiłoby się teraz kolano na korpus, jak robi to m.in. Mateusz Gamrot na gali UFC z Ferreirą. Na pewno Kacper teraz jest bliżej swojego narożnika, co jest dla niego ogromnym atutem. Tak, może teraz wręcz bardzo dobrze wysłuchiwać rad i wskazówek od swojego narożnika i robić to, co zaplanował właśnie jego trener. No, 2 minuty 45 sekund zakończenia rundy numer 2. Kacper Sochacki siłuje się z Jarosławem Lechem, ale bardzo ciężko jest ustabilizować rywala na macie. Jarosław Lech jest bardzo taki zbity, jest naładowany tymi mięśniami i ciężko takiego rywala mimo wszystko utrzymać na ziemi, prawda? O, patrz, Kacper już tutaj Oj. zaczyna wpinać te nogi. Czy będzie polował na jakieś duszenie zza pleców? Mataleo, czyli duszenie lwa. Ale teraz Jarosław Lech idzie po nogi. No proszę, obrócenie sytuacji. Role nam się trochę odwróciły. Ale zaraz, oj, czy będzie powrót na nogi, czy jednak Jarosław Lech zanotuje skuteczne sprowadzenie. Ale świetnie właśnie broni to Kacper Sochacki. Wzorowa wręcz obrona. Kiedy schodzimy tak nisko na nogi i rozstawimy je, no to ciężko jest obalić naprawdę. Chociaż teraz haczy Jarosław Lech. I to nie, to Kacper Sochacki jest z góry, ale tylko na moment. Mamy znowu clinch. Jest kolano. Ja bym tutaj zobaczył troszeczkę więcej tej szermierki. Na pięści? Na pięści, dokładnie. Ale tak. to jest właśnie podyktowane przez Kacpra Sochackiego, który chce toczyć tą walkę w parterze, tak? To jest efektywny grappling i on jednak w tym momencie zyskuje przewagę na kartach punktowych, bo on jest stroną inicjującą atak. Minuta. I robi to naprawdę bardzo skutecznie. No i niespełna 60 sekund do zakończenia rundy numer 2. Jarosław Lech, Kacper Sochacki. Próbuje wyhaczyć tutaj tą nogę Kacpra. Walka o uchwyt. No czy coś tutaj się jeszcze wydarzy na sam koniec? No panowie bardzo umęczeni, ale no nic dziwnego. Cały czas jest walka w takim istnym, zapaśniczym stylu. Ale dalej jestem pod wrażeniem, jak Kacper bardzo dobrze wykorzystuje te swoje warunki fizyczne. Czy teraz Jarosław Lech jest z góry? Nie. Skontrował go Kacper Sochacki. No jak myślisz, czy ta druga runda również powędruje? Oj, dosiadł na kontrol Kacpra. Mało czasu. Braknie czasu. Są nawet łokcie 12/6, czyli te łokcie, które od niedawna zostały zalegalizowane. I koniec rundy numer 2. Druga runda w mojej ocenie znowu dla Kacpra. No ten dosiad raczej jednak zaprocentował na to, że Kacper może wygrać tą rundę. No i czy Jarosław Lech rzuci wszystko, co ma i pójdzie, pokusi się o skończenie? No kto wie. Zobaczmy powtórki. No widzimy tutaj właśnie, że poluje na te lewe sierpowe Jarosław Lech, a tu mamy próbę wejścia w clinch i tu będzie chyba zaraz obalenie, jak dobrze pamiętam. Tak jest. Tu jest cały czas walka o uchwyt, bardzo umęczający fragment walki. Być może nie dzieje się tutaj bardzo dużo, ale proszę mi uwierzyć, Mateusz zresztą o tym wie, bo sam trenuje MMA, jak to jest ciężki moment dla kondycji i dla samego zawodnika. Trzeba mieć naprawdę stalowe płuca, żeby wytrzymać takie tempo walki jeszcze w płaszczyźnie parterowo-zapaśniczej. No przypominamy, tutaj są 3 rundy po 5 minut, czyli 15 minut praktycznie takiej istnej wojny w parterze. To na pewno musi pompować, to na pewno musi odbierać siły. Przed nami ostatnia runda. I może któryś z panów pokusi się o jakieś poddanie albo knockout.
A jak już to mowa o poddaniu, to wykonaniu raczej Kacpra, no Jarosław Lech no musi postawić wszystko na jedną kartę, no bo jeżeli Kacper Sochacki przeniesie walkę do parteru, no to prawdopodobnie Jarosław Lech już chyba nic nie zrobi. Idzie po nogi Kacper Sochacki. Nie dał nawet chwili tej wytchnienia, żeby pouderzał go Jarosław Lech. Świetnie realizuje gameplan przygotowany przez trenera Jocza Kacper Sochacki. Tak jest. Jest z góry Kacper Sochacki już po raz trzeci w tym pojedynku. To jest też zblokowana ta ręka. Jarosława Lecha? Nie, Kacpra Sochackiego. Kacpra. Właśnie też przez chwilę się zawiesiłem i... Jest za plecami Kacper Sochacki. No proszę. Czy reprezentant Unique Fight Club podkręci tempo na sam koniec i być może wyczaruje jakieś poddanie? No mieliśmy dzisiaj na gali taką sytuację właśnie na początku, kiedy zawodnik przegrywał w parterze, a później wyczarował poddanie. Mówię tu o Marku Karnasiu. Ale jest wychwycona ręka Kacpra Sochackiego. Tutaj chyba szuka takiej kimurki. Też odnoszę takie wrażenie. Ale ciężko będzie to zrobić, chociaż kto wie. No. Przez tak doświadczonego zawodnika jak Jarek można się wszystkiego spodziewać. Tak jest, ale nie ma tam chyba zagrożenia, tak mi się wydaje, tak jest. I wraca na nogi, wraca konkretnie za plecy Kacper Sochacki. I w tym momencie, nie wiem czy wiesz, mimo że ta ręka jest w parterze, to te kolano byłoby legalne. Więc Kacper Sochacki mógłby się pokusić właśnie o akcję kolanem, bo to na pewno by siadł. No teraz, gdyby tej ręki lewej nie było. Jarek umiejętnie i bardzo mądrze potrafi przewidzieć pewne kroki Kacpra. Tak jest. Ale to się właśnie bierze z tego doświadczenia klatkowego. Tak. I teraz Jarosław Lech jest tą stroną atakującą w zapasach, ale no Kacper Sochacki wydaje się silniejszy po prostu i no nie jest w stanie przenieść lokalny bohater walki do parteru. Proszę zobaczyć, no panowie, to są trzecia runda, już są bardzo umęczeni. To jest walka w ciągłym klinczu, w ciągłych zapasach. Ciągłe są kotły zapaśnicze. Istne roszady w brazylijskim jiu-jitsu. I ostatnie 2 minuty main eventu Silesian MMA 24. Czy Jarosław Lech wyczaruje nam tutaj coś efektownego? Czym by zmienił losy tego pojedynku? O proszę! I właśnie zaczyna czarować. Jeżeli chciałby pokusić się o skończenie, to ma jeszcze minutę 45 sekund na to. Ale Kacper Sochacki kapitalnie się skręcił, chociaż jest za plecami Jarosław. Czy powróci na nogi? Kacper bardzo mądrze broni się przed zachowaniem przed i ruchami Jarka, dokładnie. I widzisz, znowu mamy odwrotną pozycję. Oj, zachodzi za plecy. Ale ciężko, no ta siatka uniemożliwia to teraz. No i Kacper znów ma ten komfort, że jest przy swoim narożniku, doskonale wszystko słyszy. Haczenie, ale nieudane. Ostatnie 50 sekund. Czy Kacper Sochacki idzie po zwycięstwo w main evencie? A to zapowiadałoby bilans 5-1? Nie, 4-1 reprezentantów Zawiercia. No proszę, zawodnik z main eventu by zepsuł ten bilans? No wszystko na to wskazuje na chwilę obecną, bo w mojej ocenie tą walkę wygrywa Kacper. No naprawdę mało czasu, no nie wiem co by musiał wyczarować Jarosław Lech. Oj, tutaj próba takiego kolana, to byłoby trochę nielegalne jednak, bo jesteśmy w parterze. Końcóweczka, ale tutaj się już chyba nic nie wydarzy. Ale słyszymy właśnie jak narożnik Kacpra krzyczał: zaznacz tą rundę, zaznacz, 15 sekund.
I zaznaczy, są uderzenia z góry, ale są uderzenia z dołu Jarosława Lecha. I koniec main eventu Silesian MMA 24. Oczekujemy na werdykt, ale wydaje mi się, że po prostu zwycięstwem tego starcia będzie Kacper Sochacki. Proszę zobaczcie, jak nasi zawodnicy są umordowani, umęczeni. Praktycznie cała walka odbywała się w płaszczyźnie parterowo-zapaśniczej. Dla osób, które nigdy nie miały styczności z tym sportem, mogę jedynie powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo męczące. Tutaj mamy powtóreczki właśnie o tym, co mówi Mateusz. Ciągłe kotły zapaśnicze, ciągłe wymiany, takie roleczki. Naprawdę no, dużo się tutaj działo dla fanatyków parteru. Bo fanatycy stójkowi mogliby mieć swoje uwagi. Dokładnie tak. No to co, Kuba? Czekamy na zliczenie kart punktowych I ja dziękuję za dzisiejszą fajną galę. Cały event dla Państwa komentował Jakub Przysiak i Mateusz Marszałek. Dobranoc, do usłyszenia. Szanowni Państwo, za nami walka wieczoru, main event dzisiejszej gali Silesian MMA 24. Tutaj na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w samym sercu Zawiercia. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni. Walkę wieczoru, main event, zwycięża Kacper Sochacki. Ze mną jest już zwycięski Kacper Sochacki. Mówi się, że zwycięstwo na wyjeździe liczy się podwójnie. To zaraz się dowiem, czy liczy się podwójnie, bo to, że smakuje podwójnie, to wiem już na pewno. Tak, dokładnie. Smakuje bardzo dobrze. W zeszłym roku miałem przyjemność walczyć w Chorzowie. Też udało mi się wygrać. Jestem z siebie bardzo zadowolony. No i chciałbym po prostu dalszych wyzwań. 2-0 to jest dość solidny rekord. Myślę, że tutaj oglądający z bliska promotor Kurtysiak na pewno zwrócił na to uwagę, bo cenne zwycięstwo w main evencie. Ten pojedynek, skala trudności od 1 do 10. 10. To był twardy bój, dlatego tym większa radość. Udane zakończenie tego roku. I gdzie celujesz, patrząc w przyszłość? Na luty mam już kolejną galę. Walkę 20 luty dla organizacji Dragon Fight Night. Będzie to tam moje kolejne zawodowe starcie, więc tam zawalczę. No a później zobaczymy, jakie będą propozycje. Na współpracę z organizacją Silesian MMA dalej jestem otwarty. Zawsze czuję się tutaj bardzo dobrze. Chcę toczyć sportowe, mocne pojedynki. No, nie wybieram rywali. Jestem z siebie bardzo zadowolony. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj przyjechali. Całej rodzinie, znajomym, mojemu sztabowi trenerskiemu, klubowi Unique Fight Club. No i oczywiście Jarkowi za mega mocną, solidną, sportową batalię. No,
Gratulacje na koniec, bo cenne zwycięstwo na sam koniec tego 2025 roku. Ostatni raz proszę o aplauz dla zwycięzcy main eventu walki wieczoru, Kacper Sochacki. Szanowni Państwo, 10 emocjonujących pojedynków w różnych formułach. To już jest za nami, ale oczywiście jestem winien Wam przypomnieć partnerów i sponsorów dzisiejszego wydarzenia. Organizatorem gali jest Fundacja Wspierania Sportu Silesia Dawid Kurtysiak. Sponsorzy i partnerzy: miasto Zawiercie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie, Montostal Silesia, Spa Psa, WGN Nieruchomości Zawiercie, Koku Sushi Myszków, kawiarnia Trzy Siostry Ice & Coffee, Denar Traver, Chicago Pub and Restaurant, MCaro Auto Detailing, DABX Bushido, Grupa Wolf, Mr. Misiek Barbershop, Zajazd nad Zalewem, Ali Nurbagandow. Za nami emocjonujące pojedynki. Kończymy 2025 rok galą, 24. galą Silesian MMA. Całościowo, nie tylko w tym roku, nie rozpędzajmy się aż tak, ale kończymy w Zawierciu. Dziękujemy Wam za te kilkanaście wspólnych gal w tym roku. Silesian MMA, MMA tak, walcz i pomagaj. To był naprawdę bardzo pracowity rok, za co Wam bardzo serdecznie dziękujemy i patrzymy już w przyszłość na to, co przyniesie ten 2-0-2-6. Karol Garncarz, KG13, dziękuję Wam za dziś. Do zobaczenia w nowym roku. Zdrowych, wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Running, they ask who's a rocket, I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step, I progress, no less. Go ahead and place your bets, cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here, ain't stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up, we gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope a closing ride. Cause they know I go again. And when they get it right, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown, and they ask who's a rocket. I tell them it's me. I'ma always win. Hold up, why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step, I progress.
win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again. And when they in a drought, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. We don't talk, better know the grind, gon' match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss.